to możemy startować. Okej. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj moim gościem jest pan Paweł Wypychowski, który opowie nam o promieniowaniu elektromagnetycznym, o jego wpływie na zdrowie i na funkcjonowanie w ogóle. Pomysł tego spotkania pojawił się jakiś niespełna miesiąc temu, kiedy to oglądałam jeden z wywiadów z panem Pawłem. I tak sobie wtedy pomyślałam, że bardzo dużo informacji, które pan Paweł przekazuje, może okazać się pomocnych dla moich pacjentów, którzy pojawiają się w moim centrum często z przewlekłymi chronicznymi chorobami, na które medycyna akademicka za bardzo nie ma odpowiedzi. Pan Paweł też jest zwolennikiem takiej holistycznej wizji zdrowia, gdzie koncentrujemy się nie na zaleczaniu symptomów, tylko na przywróceniu takich warunków, w których organizm mógłby sam najlepiej funkcjonować i odzyskać zdrowie, i ja też się jakby pod tym podpisuję. Znaczy nie wiem, na ile to jest zgodne z wizją pana Pawła, ale wydaje mi się, że jest. Także chciałam tutaj porozmawiać z panem Pawłem troszkę więcej na temat zdrowia, na temat jego historii, ponieważ pan Paweł sam cierpiał na wiele dolegliwości i dzięki swojej jakby tutaj pasji i zaangażowaniu w leczenie wyleczył się. No to właściwie tyle. Także panie Pawle, może poprosiłabym o kilka słów wstępu. Czym się pan zajmował, czym się pan zajmuje i skąd właściwie taka droga? Trudne pytanie, dla mnie przynajmniej. Ale okej, tak, żeby jakoś króciutko podsumować moją historię, to że dzisiaj rozmawiamy, to pewnie moglibyśmy się cofnąć mniej więcej jakieś 13 lat wstecz, tak? Mniej więcej w 2006 roku zaczęły się różnorakie dolegliwości moje, tak? Ja wtedy miałem 39 lat, tak? Dzisiaj już mam 52. I zaczęły się dziwne rzeczy ze mną dziać. Wcześniej jakby raczej uważałem siebie za osobę zdrową, nie miałem problemów. Wcześniej zajmowałem się wieloma rzeczami. Z wykształcenia jestem inżynierem elektroniki, ale w tamtym czasie głównie wcześniej zajmowałem się biznesem, byłem prezesem m.in. holdingu inwestycyjnego norweskiego w Polsce i tak dalej, a jeszcze później treningami z zakresu komunikacji w sprzedaży dla całego sektora informatycznego, dla dużych firm informatycznych, spółek takich jak Microsoft, Hewlett Packard, SAP. Wszystkie można by było wymienić, wszystkie większe ich partnerów handlowych, zarówno w Polsce, jak i częściowo za granicą, również na Bałkanach i tam, gdzie chociażby ASECO kupowało firmy. Więc jakby zupełnie niezwiązana ze ścieżką zdrowotną moja historia poprzednia. No i zderzenie się jakby z własnymi dolegliwościami, z własną chorobą, bardzo powiedziałbym szybkie, dramatyczne i takie trudne, dlatego że trudne do wyjaśnienia, tak? To znaczy mnóstwo symptomów chorób autoimmunologicznych, takich niektórych od syndromu Sjögrena, niektórych stocznia systemowego, niektórych zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, wszystko niespecyficzne, wyniki badań niejednoznaczne, niektóre podstawowe wyniki właściwie w normie, jeśli nie gdzieś na granicy w normy, więc podejrzenia o to, że ja sobie to w głowie robię i różne tego typu rzeczy. Myślę, że każda osoba, która gdzieś tam w końcu przez chorobę chroniczną ciężką, oczywiście bardzo silne objawy chronicznego zmęczenia do tego stopnia, że w zasadzie niemożliwe było normalne funkcjonowanie w sensie w jakikolwiek sposób. Tak? Były dni, w których jedyną rzeczą, którą byłem w stanie przez cały dzień zrobić, oprócz leżenia w łóżku, było wzięcie prysznicu. To był ostateczny wysiłek, który można było wykonać. Tak? Moja głowa też nie funkcjonowała specjalnie dobrze. Czasem miałem 2 godziny w ciągu dnia, kiedy mogłem coś czytać, bo inaczej przestałem pamiętać to, co 3 linijki wyżej przeczytałem i nie byłem w stanie tego zapamiętać. I to był dobry dzień, jak miałem 2 godziny, w których coś mogłem przeczytać. Także tego typu rzeczy.
już o rzeczach bólowych nie mówię, bo one w sumie były najmniej ważne. Te bóle były potworne i na poziomie nerwowym, w związku z tym żadne środki przeciwbólowe praktycznie nie działają, tak, i tak dalej, i tak dalej. Więc mnóstwo diagnoz, mnóstwo lekarzy odwiedzonych, wszystkie pieniądze wydane, które wcześniej zarobione na kolejne rzeczy i ostatecznie tak naprawdę brak rozwiązania, tak? To znaczy, że koniec końców byłem w sytuacji, w której powiedziałem, że albo się uleczę, albo się zabiję, bo życie w tym układzie, i nie mówię tego lekko, a życie w tej sytuacji po prostu nie miało sensu dla mnie. Tak? Nie miało żadnego sensu w ten sposób podążanie przez dni, tak? Jakby w ten sposób. No, na szczęście więc trochę tak nie z pasji, tak? Z desperacji. Umówmy się. I gdybym wtedy się nie zderzył tak mocno i nie byłaby to tak porażająca zupełnie choroba, tak zupełnie jakby nierozwiązana i też znalazłbym prostą odpowiedź, tak, jakby szybko na jakąś pomoc, czy się zdecydował, coś takiego, to byśmy tu dzisiaj nie rozmawiali całej swojej drogi, czyli ostatnich tych powiedzmy 12 lat życia, a nie poświęciłbym na to, na co poświęciłem i nie mógłbym mówić o tym, o czym dzisiaj mówię. Tak? Więc w tym sensie to nie było nic miłego, ani nie wynikało z pasji, tak jak ludzie chcą różne opowieści słuchać, marketingowe i tak dalej. Wynikało z totalnej desperacji i chęci przetrwania i poskładania tego, co wiedziałem, tak? Tego, co umiałem. Nie umiałem nic, jeśli chodzi o choroby i leczenie, ale umiałem myśleć, umiałem czytać po angielsku i umiałem internet i tego typu rzeczy, tak? W związku z tym mogłem zacząć się uczyć, w tym zawsze byłem dobry i uwielbiałem się uczyć rzeczy, które do tej pory nie wiem i zawsze uwielbiałem myślenie bardzo szerokie i wielowymiarowe, interdyscyplinarne. Jestem przeciwnikiem w ogóle specjalizacji, uważam, że w wielu miejscach to właśnie specjalizacja nas zaczęła zabijać. I to mnie ocaliło, czyli krótko mówiąc. Oczywiście gdzieś tam z jakąś pomocą najbliższych, ale tutaj to też nie jest łatwe i każdemu, kto przez chorobę chroniczną przechodził, wie, że często relacje z najbliższymi też są wystawione na bardzo wielką próbę i też się muszą zmienić. Tak? Myślę, że taki główny przekaz jest też taki, że to jest ważne, żeby to zrozumieć dla każdej osoby chorej, że nie wyzdrowiejesz w środowisku, w którym zachorowałeś. I środowisko rozumiemy tu szeroko, nie tylko elektromagnetycznie. Tak, a właśnie, bo tu tak pan szeroko dość mówi, ja przechodziłam podobną drogę i zwykle to tak jest, że spotykamy się z teoriami, że to nie wiem, zmiana diety, oczyszczanie, detoks, tego typu rzeczy, równoważenie organizmu na takich troszkę jakby innych poziomach, więc kiedy, w którym momencie pojawiła się informacja, a może to jednak właśnie smog elektromagnetyczny, z którym był pan powiązany zawodowo dość silnie. No i kiedy to jakby wyniknęło? Czy wcześniej też pan testował te inne metody alternatywne? To się działo równolegle, to nie jest taki jakiś jeden moment, że my sekwencyjnie przebiegamy jakoś przez różne metody i w pewnym momencie dochodzimy do tego. To było szukanie bardzo wielu rzeczy w bardzo wielu obszarach. Jedna z pierwszych informacji, która gdzieś mnie na to nakierowała, była taka, że ja przeglądałem całe periodyki wydawnictw amerykańskich, takich, które troszeczkę dotykały medycyny integracyjnej i pod kątem jakichkolwiek rozwiązań czy pomocy dla ludzi z syndromem chronicznego zmęczenia, bo tak naprawdę to była taka moja najbardziej pasująca diagnoza, tak, na początku przede wszystkim. Zanim jeszcze tam boreliozę zdiagnozowałem u siebie i tam inne rzeczy. Ale to był syndrom chronicznego zmęczenia, tylko nie ten tak popularnie w Polsce myślący, przemęczył się w pracy, tak, tylko syndrom chronicznego zmęczenia z utratą odporności albo po angielsku, bo w Wielkiej Brytanii to ma inną nazwę, to się nazywa myalgic encephalitis, ME czy MI, mówiąc po angielsku.
Jeżeli ktoś chce zajrzeć i poczytać, to poczyta. Jeżeli nie chce, to myślę, że takie najlepsze potoczne określenie tej choroby jest takie, że to jest połączenie ostrego reumatoidalnego zapalenia stawów z HIV zaawansowanym, mniej więcej symptomatologicznie. Tak? To nie jest ani jedno, ani drugie, ale tak wygląda. To znaczy jest totalny upadek systemu immunologicznego i jest mnóstwo autoimmunologii. Tak? Także symptomatologicznie to tak wygląda. Tak? Dosyć potwornie, zwykle kończy się wieloletnim często pobytem w łóżku i ostatecznie rakiem. Tak? Czyli przywiązaniem do łóżka de facto i ostatecznie zajściem na raka. Pierwsza moja informacja była taka, że nie ma praktycznie przypadków samowyzdrowienia, to znaczy nie wystarczy poczekać, odpocząć i to minie. Tak? I szukałem czegokolwiek, co było i między innymi jedną z informacji, które znalazłem, to znalazłem informację o tym, że część ludzi uzyskuje przynajmniej poprawę taką na symptomatologiczną, jeżeli się stosuje tak zwany generator fal Schumana, czyli próbuje po prostu zwiększać częstotliwość Schumana, czy nazwijmy to w swoim otoczeniu, tak? Która jest jedną z naturalnych pól elektromagnetycznych na tej planecie, do której my się dostrajamy i która ma tą częstotliwość, którą mają wszystkie zaawansowane systemy nerwowe na tej planecie, czyli gdzieś około 8 Hz, 7,83. Nasz rytm alfa to jest dokładnie, naszego mózgu to jest dokładnie to. I tak samo jest z innymi rozwiniętymi mózgami na tej planecie, układami nerwowymi. No i to mi zaczęło kierować w kierunku tego, co dosyć łatwo było dla mnie złapać szybko. Ja szybko zacząłem rzeczy mierzyć, szybko zacząłem patrzeć, jak wygląda sztuczne środowisko elektromagnetyczne. I ponieważ miałem podstawy, jakby będąc inżynierem elektroniki i to całkiem dobrym, jeśli chodzi o miernictwo i zrozumienie tych wszystkich rzeczy, no to bardzo szybko zaczęły mi się oczy otwierać na to, co się wokoło dzieje pod tym względem i naprawdę zrobiły mi się duże, tak? I to wtedy też zacząłem zauważać, jedną z rzeczy, które robiłem, to prowadziłem zapiski, tak? I patrzyłem, co się ze mną dzieje, jeśli chodzi o symptomy, a w kategoriach również elektromagnetycznych. I na przykład zauważyłem, że jeżeli 2 godziny siedzę przy laptopie, to mam potworne bóle nerek, które mijają po jakichś 2 czy 3 godzinach w momencie, kiedy nie siedzę przy nim, tak? No to zacząłem mierzyć. Okazało się, że ten laptop nie jest właściwie, nie ma właściwego zasilacza, nie jest właściwie uziemiony, ale to oczywiście jest normalny seryjny laptop, który każdy może kupić w sklepie. Ja nie mówię o tym, że on miał jakieś błędy, on nie miał żadnych błędów, tylko tak był wykonany. A w moim stanie powodowało to bardzo silne bóle nerek. W stanie osoby, która jest w miarę zdrowa, może nic nie powodować, tak? Dlatego mówię też, że oddziaływanie elektromagnetyczne, wszystkie i środowisko nasze, ono działa na nas, ale nie bezpośrednio w taki sposób, że każdy będzie miał te same symptomy. Stąd jest ten problem, że są ludzie elektrowrażliwi i ludzie nieelektrowrażliwi i ci, którzy nie są elektrowrażliwi, myślą sobie, a to nie mój problem, tak? To widocznie jest jakaś nadwrażliwość, jakaś alergia, tak? To nie do końca tak, dlatego że każde oddziaływanie jakby sztuczne, czyli mówiąc krótko, czynnik deregulujący naszą biologię będzie oddziaływał mocniej na osoby już chore, tak? Już zderegulowane, a słabiej na te, które są w miarę dobrym zdrowiu, w miarę dobrej regulacji. Dlatego z mojego punktu widzenia wrażliwość elektromagnetyczna jest symptomem już słabego zdrowia. Okay? To znaczy u dzieci chyba to jest tak, że dzieci z zasady chyba silniej odczuwają. U dzieci sprawa jest jeszcze bardziej złożona, dlatego że te mechanizmy regulacji mają swoje połączenie z mechanizmami mitochondrialnymi, co oznacza subkomórkowymi mitochondrialnymi procesami energii. One są niesione przez pokolenia i to tylko mitochondrialne DNA jest niesione tylko z linii matki. Dlatego jeżeli dziecko zaczyna mieć tego typu problemy, jest wrażliwe i tak dalej, bardzo mocno wrażliwe, to znaczy, że to już jest kwestia od mamy. To nie jest kwestia tylko tego dziecka i jego funkcjonowania i jego środowiska, to jest kwestia środowiska matki. Przed ciążą, w czasie ciąży, przez całe lata wcześniej, tak? Dlatego jeżeli dzisiaj
mamy chcą mieć, i to mówię do mam w szczególności, dlatego że mitochondrialne DNA nie jest przez ojca przekazywane, tylko przez matkę, tylko z linii kobiecej. Męskie DNA jest rozpuszczane enzymatycznie w całości, mitochondrialne DNA jest rozpuszczane enzymatycznie w całości i na tyle mamy do powiedzenia. Nuklearne DNA się zmienia i jest pewnego rodzaju złożeniem, natomiast mitochondrialne pochodzi tylko od matki, dlatego tutaj też się jakby kłania cała wiedza na temat autyzmu. Jeżeli kobiety chcą realnie zwiększyć swoje szanse na zdrowe potomstwo, to muszą długo przed tym, zanim je mają, o tym myśleć. I muszą wziąć pod uwagę swoje środowisko elektromagnetyczne pod tym względem, dlatego że ich stan w momencie poczęcia tego dziecka i w momencie ciąży i tak dalej będzie miał decydujący wpływ na to, jak szybko załamie się układ jakby regulacji życia u dziecka po jego urodzeniu. Mówię jak szybko, dlatego że to też będzie zależało od środowiska, w jakim będzie dziecko, od wszystkich innych rzeczy, ale też od tego, z jaką wydolnością regulacyjną przyszło na świat. Tak? Mówi Pan środowisko elektromagnetyczne. Myślę, że dla przeciętnego człowieka nie do końca jest to zrozumiałe, ponieważ wydaje nam się, że największym zagrożeniem są telefony komórkowe trzymane blisko głowy i generalnie chyba na tym się kończy. Czy mógłby Pan coś więcej na ten temat powiedzieć? Co właściwie, o co tu chodzi? Jasne. Trzeba zacząć od tego, bo jest bardzo dużo jakby różnych informacji, dyskusji, w związku z tym dyskusji to chyba za duże słowo, informacji, natomiast większość ludzi generalnie dzisiaj ma tak zwaną wiedzę reklamową na temat pól elektromagnetycznych, to znaczy tyle, ile dowiedzieli się z reklam, albo z filmów na YouTubie, albo z różnych innych rzeczy, więc nie jest w stanie tego zweryfikować, nie ma dość wiedzy w tym zakresie, żeby ani chęci, ani czasu, żeby to zweryfikować. W związku z tym najczęściej te rzeczy, które ludzie na ten temat wiedzą, pochodzą gdzieś z obiegowych opinii, z tych lub innych kręgów oczywiście, bo kręgi są różne, tak? Są kręgi krajowe, operatorów, którzy mówią, że wszystko jest w porządku i że reszta to jest banda i różdżkarze i generalnie nie ma się czym przejmować i to są ludzie, którzy nie chcą rozwoju albo tego typu historii. Albo drugi krąg, gdzieś tam mniej więcej ludzie w maskach na YouTubie, którzy straszą, że 5G po prostu spowoduje natychmiastowego raka do 3. pokolenia dalej i wielką śmierć i wielką tragedię. Jedni i drudzy nie rozumieją, o czym mówią. Tak? I to jest ten problem. Dlatego warto to wyjaśniać. Niestety wyjaśnienia nie są takie proste. Ludzie dzisiaj oczekują czegoś w 3 zdaniach walniętego na Twitterze, tak? I po prostu z tego czerpią wiedzę. Ale niektórej wiedzy nie da się w ten sposób przekazać. Ja mam zawsze ten kłopot, że jak chcę odpowiedzieć na pytanie osoby, które to jej się wydaje proste i oczekuje szybkiej, krótkiej odpowiedzi, to muszę zrobić najpierw wykład, żeby zarysować przestrzeń, w której odpowiedź może być zrozumiała. Tak? I to jest ten kłopot, że my myślimy w kategoriach YouTube'a i Twittera i Facebooka, ale to nie są miejsca, w których można znaleźć wiedzę. Okay? Nie są miejsca, w których można znaleźć wiedzę. Tam można znaleźć ploty oraz opinie ludzi, którzy najczęściej nie mają nic do powiedzenia, tak? Ale ponieważ mają możliwość wypowiedzenia się, to tak. Nie twierdzę, że tam nie można znaleźć nic wartościowego, tylko problem w tym, czy my umiemy odróżniać jedno od drugiego. Tak? I teraz wracając do tego naszego środowiska elektromagnetycznego po tym krótkim wstępie, pola elektromagnetyczne nas otaczały zawsze poprzez czas ewolucji i są również dzisiaj, tylko różnica jest taka, że przez 4,5 miliarda lat, bo tak się mniej więcej szacuje ewolucji na tej planecie życia, tak? Pola były tylko naturalne. Dzisiaj od około 100 lat, no ponad 100, zależy który region świata brać pod uwagę, wprowadziliśmy elektryczność, która jest sztucznym polem elektromagnetycznym wokół nas, a potem jakieś 30 lat temu wprowadziliśmy bardzo, bardzo dużo pól związanych z telekomunikacją bezprzewodową. Tak? I to jest to, co dzisiaj żyjemy. I teraz źródłem tych pól, ludzie mówią telefony komórkowe, ale ludzie sobie nie zdają sprawy, że telefon komórkowy to jest tylko wierzchołek góry lodowej, dlatego że
wokół jest cała infrastruktura, która umożliwia używanie tego telefonu. Tak, są stacje bazowe, dzisiaj korzystamy z routerów Wi-Fi, z łączności bezprzewodowej praktycznie wszędzie. Każde urządzenie do łączności bezprzewodowej jest zarówno nadajnikiem, jak i odbiornikiem. To nie jest tylko kwestia routera w domu, ale to jest też kwestia komputera, który z tego routera korzysta. Jeżeli my siedzimy przy tym komputerze, to ten komputer też ma nadajnik i też promieniuje, tak, cały czas. Jeśli wsadzamy sobie bluetoothową słuchawkę do ucha, no to promieniujemy w kanale usznym bezpośrednio do mózgu i cieszymy się bardzo, że nie musimy mieć kabelka. Tylko jest pytanie, czy my wiemy, co my robimy w tym momencie, i ja stawiam tezę, że nie mamy pojęcia, co robimy. Tak? To, że ktoś na tym robi pieniądze i my uważamy to za wygodne, to jest prawda. Tylko czy to jest wystarczające do tego, żebyśmy twierdzili, że to jest fajne i że to jest wszystko w porządku dla nas. I to jest jeden element, to jest głównie pól elektromagnetycznych, taki, który się zwykle o nim mówi, to znaczy jeden to są pola od instalacji elektrycznych i energetycznych, czyli zasilania, które już dość dawno są wokół nas. Drugi, który jest związany z technologiami bezprzewodowymi, wszystkimi, których używamy dzisiaj. Dzisiaj wszystko jest bezprzewodowe, ciężko dostać przewodową wersję klawiatury na przykład albo myszki, wszystko musi być bezprzewodowe, bo tak jest łatwiej. Zostało się to też bardzo tanie, bo te elementy są produkowane, skala przemysłu jest ogromna, są produkowane w tak ogromnej ilości, że stały się też po prostu kosmicznie tanie, dlatego dzisiaj taniej jest zrobić coś bezprzewodowego niż przewodowego. I to jest drugi element jakby pól elektromagnetycznych. I trzeci, na który, co śmieszniejsze, mamy najmniej widzimy, jest najbardziej w naszym martwym polu widzenia, to jest światło. Światło to jest pole elektromagnetyczne, tak przypominam fizykę podstawową, to też jest fala elektromagnetyczna i teraz my z tym światłem wyczyniamy też cuda jako cywilizacja w tej chwili i nie rozumiemy niestety naturalnej regulacji organizmu związanej ze światłem. Myśmy wyewoluowali od 4,5 miliarda lat, mówię my, nie tylko jako człowiek, ale jako życie na tej planecie, pod bardzo konkretnym światłem słonecznym, które ma bardzo konkretne zmiany i jesteśmy przez ewolucję tak mocno zoptymalizowani do życia pod tym światłem, że każde zakłócenie tych mechanizmów powoduje deregulację organizmu bardzo głęboką, szczególnie po jakimś dłuższym czasie. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli my zaczęliśmy jako cywilizacja żyć 90% wewnątrz, to znaczy wewnątrz budynków i wewnątrz samochodów, czyli za szybami, krótko mówiąc, które zmieniają zupełnie ilość i jakość światła słonecznego, przede wszystkim jakość, to my nie możemy w tych warunkach funkcjonować optymalnie i będziemy mieli z tego powodu problemy. Jeśli do tego dokładamy jeszcze wtedy, kiedy tego światła ma nie być, to znaczy po zmroku, bo po zmroku zaczyna się noc i tego światła ma nie być. My do tego ewolucyjnie jesteśmy przystosowani, żeby wtedy światła nie było, ewentualnie bardzo niewielkie ilości. I nasze mechanizmy regeneracji nie działają wtedy, kiedy jest dużo światła po zmroku, a my wrzucamy sobie światło sztuczne w bardzo wielkich ilościach i jeszcze dodatkowo takie dzisiaj, czyli energooszczędne, które kompletnie rujnuje nasze mechanizmy biologiczne i nasz cykl rytmów dobowych i dokładnie go odwraca, tak? Bo świecimy sobie na przykład monitorem podświetlanym LEDami, świecimy sobie wieczorem, godzinami przesiadując przed nim w oczy i na skórę, skóra jest również receptorem światła, i świecimy sobie światłem, które mówi organizmowi: zamknij produkcję melatoniny, podwyższ kortyzol i przygotuj się do dnia. My to robimy wieczorem. I my się spodziewamy, że będziemy głęboko spać i że się zregenerujemy tej nocy, to się mylimy. I to jest coś, co większość ludzi dzisiaj jeszcze do nich nie dotarło. Jakby trudno, że to znaleźć w popularnych mediach. Do pewnego stopnia w Stanach Zjednoczonych jest już informacja o tym i w Polsce
kraje nikt o tym nie mówi, nikt nic nie wie, wszyscy na potęgę wykupują żarówki energooszczędne w supermarketach i wszyscy na potęgę siedzą przed monitorami. Dzieci wpatrują się w smartfony kilkadziesiąt, jeśli nie więcej razy dziennie i myślimy, że wszystko jest w porządku i szukamy przyczyn w diecie, tak? Co jest jakby troszeczkę śmieszne z mojego punktu widzenia, bo znaczenie tych sygnałów dla regulacji ludzkiego organizmu jest dużo potężniejsze niż jakakolwiek zmiana diety. Tak, tym bardziej, że istnieją jakby publikacje, w których już pojawiają się tutaj łączenie ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne, czy też na światła z komputerów i zaburzenia u dzieci zwłaszcza. Jak najbardziej, trzeba sobie uświadomić jedno, to nie jest jakaś wiedza tajemna, tylko komuś się musi chcieć sobie sprawdzić, tak? Bo badań jest mnóstwo. Generalnie pierwszy okres rozwoju dziecka jest okresem, w którym bardzo wiele mechanizmów obronnych nie jest wykształcone. Tak? I mamy tu po trosze takie rzeczy jak chociażby bariera krew-mózg, tak? Która dopiero gdzieś tam w 18 miesiącu zaczyna się wykształcać. Mamy takie rzeczy jak minelizacja, czyli powstanie osłon mielinowych na układzie nerwowym. To notabene się kończy w 25 roku życia mniej więcej, tak? Czyli tak, z punktu widzenia biologicznego, tego co obserwujemy, można by było powiedzieć, że osoba jest dorosła nerwowo około 25 roku życia, tak? A wtedy wykształca się jakby minelizacja. Minelizacja jest bardzo ważna z punktu widzenia elektrycznego funkcjonowania neuronów, tak? Czyli wszystko co wcześniej, ten mózg jest dużo bardziej wrażliwy na jakiekolwiek impulsy, zaburzenia elektryczne i tak dalej, bo jeszcze nie jest do końca wykształcony pod tym względem. Więc mamy mnóstwo rzeczy, mamy cieńszą czaszkę, tak? Mamy dużo większą, dużo mniejszą odporność, innymi słowy, na tych mechanizmów na zaburzenia elektromagnetyczne. Tak, i wydaje się, że w niektórych krajach jakby zdają sobie z tego sprawę. Ja wiem, że we Francji ponoć internet bezprzewodowy jest zabroniony w przedszkolach. Chyba, nie wiem, tak gdzieś kiedyś na ten temat czytałam, że to jest podobnie jak u nas, czy jest tam jakaś regulacja? Tam jest trochę więcej świadomości i wcześniej się to zaczęło, natomiast batalia się toczy, dlatego że ona przechyla się szala od kilku lat w różne strony. Tak? Najpierw był zakaz w szkołach i w przedszkolach, potem z kolei znowu rodzice, którzy twierdzili, że to głupie i tak dalej, zaczęli znowu zyskiwać trochę na znaczeniu. Ten zakaz nigdzie złagodzono. Powiedziałbym, jest różnie, tak? Ale przynajmniej ten ruch ma jakieś poparcie i jest trochę więcej świadomości, ale żebyśmy też nie próbowali powiedzieć, że gdzieś tam indziej w Europie jest tak dużo lepiej. Problem jest światowy, problem nie jest tak, że w Polsce jest dużo gorzej, aczkolwiek myślę, że ze świadomością jest sporo gorzej w tym względzie, natomiast problem jest światowy, tak? I my w Polsce jeszcze mieliśmy częściowo lepiej, z tego względu, że mamy jeszcze ciągle, ale to już się niestety przegrywamy tą batalię i właśnie pojutrze chyba jest dyskusja w Sejmie, w której operatorzy w Polsce powiązali sobie kulturalnie kwestię 5G z podwyższeniem norm i prawdopodobnie w Polsce normy, które do tej pory były stosunkowo nisko ustawione, to znaczy niżej niż w innych krajach Europy i na świecie, będą podwyższone stukrotnie. Tak. I sądzę, że nie da się tego już wygrać, bo pieniądze ze sprzedaży licencji dla operatorów dla nowej częstotliwości 5G są po prostu rządowi potrzebne w związku z tym do sfinansowania wydatków budżetowych, a operatorzy z kolei mówią, to jak chcecie, żebyśmy zapłacili za te częstotliwości, to trzeba podnieść limity, bo my nie będziemy mogli funkcjonować. Co oczywiście nie jest prawdą, bo mogliby funkcjonować, byłoby im trochę trudniej, ale byłoby to możliwe przy tych limitach, które są. No ale to oni mają płacić, więc im się chce uczynić
uczynić wszystko, żeby dostać te pieniądze, krótko mówiąc. Więc za chwilkę prawdopodobnie będziemy mieli pod kątem promieniowania elektromagnetycznego w Polsce znaczne pogorszenie w stosunku do tego, co mieliśmy. Możemy mówić tam o pewnych rzeczach, które się dzieją we Włoszech, we Francji, jest trochę więcej świadomości. Tak naprawdę te ruchy są mocniejsze niż w Polsce, zdecydowanie bardziej świadome, ale jeśli chodzi o uzyskanie czegoś na forum Unii Europejskiej, czy uzyskanie czegoś w krajach, troszkę w Szwajcarii, ale to nie Unia Europejska, trochę w niektórych miastach, dlatego że władze miejskie czasami mogą narzucić inne ograniczenia i tak dalej, ale tak szczerze mówiąc, ja to śledzę i jestem w jakimś sensie w to włączony od 10 lat i mogę powiedzieć, że bardziej mnie ogarnia w tej chwili frustracja, ale nie dlatego, że obwiniam rząd, że obwiniam operatorów, czy że działają w ramach reguł, które są, ale obwiniam społeczeństwo o bezczynność. Tak No ja myślę, że ona wynika z braku świadomości w dużej mierze, dlatego może warto o tym mówić. I ja jeszcze tak z punktu widzenia... Mówię od 10 lat. Dobrze, to mówimy dalej. Z punktu widzenia takiego użytkownika, bo to też nie wszyscy wiedzą, co możemy na przykład zrobić w domu. Pan mówi o tym, że internet powinien być przewodowy, że zwłaszcza w nocy powinniśmy się chronić. W jaki sposób przy takich w miarę, nie jakichś dużych kosztach, bo istnieją systemy, które zupełnie ekranują mieszkania, ale to już są troszkę większe koszty. Może o tym Pan opowie. Podstawowa rzecz, jakaś taka zupełnie podstawowa, tak naprawdę nie kosztuje specjalnie wiele w kategoriach finansowych, ale kosztuje dość sporo w kategoriach zmiany zachowań i zmiany przyzwyczajeń. Dlatego dzisiejszy konsument zwykle nie ma ochoty tego robić na dłuższą metę. Jeśli chodzi o te pola elektromagnetyczne, za chwilę też powiem o świetle, bo to jest ten drugi element, tak jak mówię, ważniejszy nawet bym powiedział dzisiaj, a może dlatego ważniejszy, że jeszcze, że nie wiemy nic na jego temat i wydaje nam się, że wszystko jest w porządku. Ale najpierw o polach elektromagnetycznych od telekomunikacji bezprzewodowej i instalacji elektrycznej. Generalnie punkt pierwszy, sypialnia jest zawsze najważniejsza i miejsce spania jest najważniejsze z tego tytułu, że w tym okresie czasu najbardziej pola elektromagnetyczne zaburzają mechanizmy regeneracyjne związane ze snem, zaburzają produkcję melatoniny i tak dalej. Nie wchodząc tutaj w dalsze, można znaleźć sobie mnóstwo publikacji naukowych, mówię o badaniach naukowych, jeśli chcemy temu przyjrzeć. Generalnie obszar snu jest najistotniejszy. Co to oznacza? To oznacza, że absolutnie w czasie snu nie możemy mieć żadnych urządzeń, które są pod naszą kontrolą, czyli w naszym domu włączonych bezprzewodowych. Tak? Czyli wyłączamy jakiekolwiek urządzenia Wi-Fi, jakiekolwiek urządzenia Bluetooth, jakiekolwiek urządzenia komunikujące się bezprzewodowo. To czasami nie jest oczywiste, bo my nie wiemy, jakie to są urządzenia. Dzisiaj. Tak? Mamy konsolę, na przykład Xbox dla dzieci do grania i wyłączyliśmy ją, ona nie gra i jest w trybie wyłączenia, tylko pali się lampka w trybie stand-by. Ona nadal promieniuje, ona promieniuje 24 na dobę, wtedy kiedy tylko jest podłączona do gniazdka elektrycznego i coraz więcej jest takich urządzeń. Mamy jakiś router z Aster City, na przykład kablowy. On jest używany nie dla nas tylko, ale dla innych użytkowników wokoło i my nie możemy nawet wyłączyć w nim promieniowania Wi-Fi. Tak? Bardzo często. Warszawa jest w tym przodująca, ale będzie też w innych miastach wszędzie, gdzie operatorzy kablowi zaczynają sprzedawać do tego routery bezprzewodowe, które z założenia mają pracować nie tylko dla nich wewnątrz w domu, tylko dla innych użytkowników wokoło i tworzyć pewnego rodzaju sieć. Nie możemy tego wyłączyć. Jedyne, co możemy zrobić, to wyłączyć to z gniazdka. Tak? Nie możemy wyłączyć tego promieniowania. Także robimy to, tak? Czyli najlepiej wziąć sobie zwykły przedłużacz z przyciskiem i po prostu wieczorem klepnąć nogą w ten przycisk, żeby wyłączyć wszystko. Najlepiej wyłączamy, o ile to możliwe, wszystkie bezpieczniki, a w szczególności bezpieczniki do sypialni. W szczególności bezpieczniki, które zasilają gniazda w sypialni, dlatego że jeśli mamy łóżko gdzieś koło ściany, w której biegnie przewód, to mamy dodatkowo pola elektryczne od tego przewodu, niezależnie czy jest tam coś podłączone, czy nie.
Mamy pola elektryczne od tego przewodu, które będą dodatkowo działały deregulująco na obszar snu, czyli wyłączamy bezpieczniki na noc. Są automaty do tego, są zdalne wyłączniki, wszystko to można zrobić, jak ktoś chce mieć wygodniej, tak? Są tak zwane wyłączniki poborowe, które sobie testują, czy jest jakiekolwiek urządzenie włączone w sypialni i załączają prąd bądź wyłączają. Użytkownik w ogóle tego nie widzi, nie zauważa, ale ma ciągle wyłączone, jeśli nie używa czegokolwiek. To wszystko można zrobić, to kosztuje troszkę więcej i tego typu rozwiązania są dostępne, chociażby u mnie. Natomiast najprostsze, jeśli ktoś chce tylko o to zadbać, a nie ma pieniędzy, to wieczorem kupujemy sobie małą bateryjną latarkę, najlepiej ze światłem czerwonym, dlatego że światło czerwone nie zamyka produkcji melatoniny, żeby sobie nie świecić w nocy w oczy światłem innym. I idziemy z nią wieczorem do skrzynki bezpieczników i wyłączamy bezpieczniki na noc. Jeżeli mamy na bezpiecznik tylko jeden albo dwa i mamy na tym samym bezpieczniku lodówkę, co ludzie się boją wyłączać, to dobra lodówka wytrzyma 8 godzin bez zasilania i nie ma się co martwić. A jeżeli jest taka sytuacja, że już nie chcemy, nie możemy, no to szukamy innego rozwiązania, żeby to rozdzielić, wołamy elektryka, żeby nam rozdzielił te obwody, tak żeby móc wyłączać obwody w sypialni. Najlepiej to skontrolować sprzętem pomiarowym, prostym i warto rozważyć, czy takich prostych mierników, zarówno jeśli chodzi o pola właśnie od przewodów, czy o pola od telekomunikacji bezprzewodowej, czy się w nie wyposażyć. W moim jakby sklepie internetowym tutaj znajdziecie Państwo takie, które z mojego punktu widzenia są najbardziej odpowiednie dla przeciętnej osoby, wyszukane i sprawdzone pod takim kątem, żeby można było nimi sensownie mierzyć. Tego sprzętu jest mnóstwo, bardzo dużo tanich różnych chińskich mierników, ludzie kupują to, potem się okazuje, jak z nimi rozmawiam, że nie do końca wiedzieli dlaczego, znaczy jak wybierać taki miernik i mają coś, co im co prawda mierzy, ale nie do końca można zinterpretować wyniki tego pomiaru. Ale to już nie chcę wchodzić w technikalia. To jest podstawa. Wyłączamy wszystko, co bezprzewodowe i wyłączamy prąd, a w miejscu, w którym śpimy w szczególności. Tak? To jest numer 1. Numer 2, chociaż nie mniej ważny, a może nawet bardziej, to jest zmieniamy naszą relację ze światłem. Czyli innymi słowy, światło powinno być naturalne tak dużo, jak to możliwe wtedy, kiedy jest, i jak najmniej światła sztucznego i zaraz powiem jeszcze jakiego. No właśnie, to straszą nas tym słońcem, może Pan na ten temat coś powie. Znaczy, dobrze, to komentarz do słońca i do promieniowania ultrafioletowego jest jeden. Tak? Ja się zawsze pytam, dlaczego ludzie tak łatwo wierzą, że coś, pod czym wyewoluowaliśmy przez życie, wyewoluowało przez 4,5 miliarda lat, nagle jest złe dla nas. Jak to jest możliwe? Tak? To jest po prostu niemożliwe, co nagle naukowcy stwierdzili, że coś, co przez 4,5 miliarda lat było podstawą życia i jest podstawą do dzisiaj, bo jest podstawą procesów fotosyntezy, która jest podstawą łańcucha pokarmowego na tej planecie, nagle jest szkodliwe dla nas. Tak? Skąd w ogóle taki pomysł? A więc to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że to, że są badania, że światło ultrafioletowe powoduje zwiększoną produkcję wolnych rodników, co oczywiście w powszechnym mniemaniu zaraz oznacza starzenie się, raka i inne rzeczy, to jest prawda. Tylko że reakcja immunologiczna na przykład w organizmie to jest zwiększona produkcja wolnych rodników. A jak działa układ immunologiczny, jak chce zniszczyć bakterie? Tak? Dlatego my nie możemy patrzeć przez pryzmat jakiejś prymitywnej wiedzy dobra i zła i im więcej dobra, tym lepiej, a im mniej zła, tym lepiej, bo życie tak nie działa. Tylko musimy patrzeć na to, że te wolne rodniki owszem powstają, ale że te wolne rodniki są po pierwsze sygnałem regulacyjnym do regeneracji dla organizmu i że wolne rodniki powstają pod wpływem światła słonecznego ultrafioletowego, w szczególności UVB, ale również UVA i światła niebieskiego,
i między innymi sygnalizują organizmowi, że to jest stres światła słonecznego, ale równolegle powodują produkcję witaminy D, która okazuje się, że jest tak strasznie potrzebna, tak? No więc co my próbujemy zrobić? My próbujemy powiedzieć, a to jak wolnych rodników jest więcej, to my się filtrem posmarujmy. Tylko że wtedy te wszystkie inne rzeczy też nie działają. Przestajemy mieć jakby dla organizmu informację, że coś trzeba zregenerować. Przestajemy mieć witaminę D wyprodukowaną poprzez skórę we właściwy sposób dla nas ewolucyjnie, nie poprzez wrzucenie jej do jelit i tabletkę, gdzie nie ma w ogóle receptorów witaminy D w zasadzie, bo nie ma żywności, która zawiera istotne ilości witaminy D. Wyjątkiem są grzyby, ale to są bardzo małe ilości. Tak? My generalnie nie jesteśmy ewolucyjnie przystosowani do tego, żeby witaminę D spożywać. My ją mamy tworzyć na powierzchni skóry. Tak? Do tego jesteśmy ewolucyjnie przystosowani i w tym jesteśmy idealni, tylko nie jak się posmarujemy filtrem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że mechanizmy regeneracji są uruchamiane poprzez sygnał stresu. Okay? To jest tak, jak idziemy na siłownię, to co my robimy? My zrywamy mikrowłókna mięśniowe. Po co? Po to, żeby dać sygnał organizmowi, że my ich potrzebujemy i że mają urosnąć mocniejsze. Tak? Okay? To jest sygnał, czyli bez tego sygnału dla organizmu, bez tego stresu nie ma przyrostu, nie ma regeneracji. Okay? I to samo jest tutaj. Bez sygnału stresu od światła słonecznego, od światła ultrafioletowego nie tylko nie ma witaminy D3, ale nie ma możliwości uruchomienia naturalnych procesów regeneracyjnych w skórze, które są wspomagane poprzez inne częstotliwości w tym samym świetle słonecznym. Bo jeżeli słyszymy, że ktoś sprzedaje cudowną terapię laserem czerwonym na naszą cerę, to możemy iść tam i zapłacić kosmiczne pieniądze, żeby sobie cerę poprawić, ale możemy też, wystawiając się na słońce, na promieniowanie UV, zostać tam do wieczora i obejrzeć zachód słońca i będziemy mieli czerwony laser i czerwony LED z natury, najlepiej dostosowany do naszej biologii. Tylko co my robimy? No my się wykładamy na słońcu na plaży, po czym znikamy z niej, zamykamy się w samochodzie, w domu z klimatyzacją, różnych innych rzeczach i tak dalej. W związku z tym, krótko mówiąc, powodujemy, że nasze mechanizmy regeneracyjne są nieoptymalne. Nie mają tych sygnałów, które są konieczne do tego, żeby je maksymalnie wykorzystać. Tak? I każdy czas, jeśli chodzi o światło słoneczne, od rana do wieczora, ma swoje znaczenie dla naszej biologii. Nie tylko przez oczy, ale poprzez skórę. Skóra ma melanopsynę, to jest 2017 rok, odkrycie przez przypadek, a melanopsyna jest fotoczułym receptorem światła. Mamy na skórze melanopsynę, która odbiera światło nie na zasadzie widzenia, nie na zasadzie kamery, ale widzi jego zmiany barwne i widzi jego zmiany kątowe, związane z tym, na jakiej szerokości geograficznej mieszkamy, bo słońce będzie inne na równiku, będzie inne u nas w Polsce, będzie inne na biegunie i optymalizuje całą naszą biologię do tych zmian. Jeżeli, tak jak pani jest w tej chwili ubrana, siedzimy wieczorem przed komputerem, który emituje bardzo dużo niebieskiej barwy, która jest tylko w dziennym świetle, to nie dziwmy się potem, że mamy epidemię Hashimoto u kobiet. To jest tak. Dlatego, że tu są receptory światła, świecąc się monitorem, laptopa, w to miejsce, gdzie jest tarczyca i tak dalej, my sygnalizujemy coś, co jest kompletnie obce naszej biologii, sygnalizujemy, że się pojawia dzienne światło akurat w tym obszarze, wtedy, kiedy jest wieczór. A te aplikacje, są takie aplikacje, które wyłączają światło niebieskie, włączają czerwone. Tak, i trzeba z tego korzystać na tyle, na ile się da, ale w ogóle należy redukować ilość używania technologii, szczególnie jeśli ktoś jest mocno chory już. Używania technologii po godzinie powiedzmy 18:30. Tak? Ja w tej chwili cały czas walczę o to, jak zredukować swój czas przed komputerem, bo przy mojej pracy jest to bardzo, bardzo trudne, ale walczę o to, dlatego że wiem, jakie to jest krytyczne dla mojego zdrowia dalej.
To jest jeden element, to jest ten element wieczorny, czyli kiedy się robi, im szybciej się robi ciemno, tym bardziej musimy chronić skórę i wzrok przed sztucznym światłem, w szczególności dużą ilością barwy niebieskiej, czyli silnym białym i niebieskim światłem. Dużą ilość barwy niebieskiej mają niestety wszystkie energooszczędne oświetlenia, łącznie z ekranami, z podświetleniami ekranów monitorów, telewizorów, smartfonów, wszystkimi żarówkami, które dzisiaj kupujemy i tak dalej. To nie jest oświetlenie przyjazne człowiekowi, umówmy się. To jest oświetlenie, które nas rozregulowuje i prędzej czy później będzie wpływało na nasz spadek zdrowia. Nie chodzi o jedną chwilę, jeden dzień, bo to jesteśmy w stanie skompensować zawsze, to nie o to chodzi. Ale jeśli to są lata, to będzie miało swój potężny koszt. Tak? No właśnie, a jak to jest z tymi żarówkami? Żarówkami, generalnie żarówki przyjazne człowiekowi to są żarówki, które mają tak zwane źródła światła, które są źródłami światła termicznymi. To znaczy coś się pali w nich. Mówiąc krótko, coś ma wysoką realną temperaturę. Czyli mówimy tutaj o żarówkach takich, jak kiedyś były starych, z wolframowym drucikiem i mówimy o żarówkach halogenowych, tam jest też drucik, tylko tyle, że w atmosferze gazu obojętnego halogenu, to są żarówki przyjazne człowiekowi. Cała reszta żarówek jest nieprzyjazna ludzkiej biologii. Także to jest dosyć proste. Czyli można sobie zamontować. Ogień, świece są przyjazne, to są źródła termiczne, lampa naftowa jest przyjazna. To są ostatnie źródła, które są przyjazne. Wszystkie oświetlenia LED, wszystkie żarówki CFL tak zwane, czyli te compact fluorescent lamp, czyli te, które świetlówki, innymi słowy mówiąc, czy kompaktowe, czy zwykłe, są źródłami światła, których widmo jest kompletnie obce. Nie ma takiego widma światła na tej planecie, jak te źródła mają i nigdy nie było. W związku z tym nasza biologia kompletnie do tego nie jest przystosowana. Druga rzecz jest taka, że w widmie światła jest bardzo ważny obszar, który jest obszarem podczerwieni. Ta bliska podczerwień, czyli długość fali powyżej 740 nanometrów, ona nie jest widzialna dla naszego oka, ale jest kluczowa dla regeneracji zarówno siatkówki oka, jak i skóry. I wszystkie ponieważ to jest część, której my nie widzimy, to wszystkie nowe energooszczędne źródła światła nie mają tam w ogóle żadnego widma, nie mają żadnego światła w tym miejscu. Czyli tam jest to wycięte po to, żeby oszczędzać energię. Tak? Bo przecież skoro nie widzimy, to niepotrzebne. Tak? Mówią światowej sławy naukowcy, którzy nic nie rozumieją. To mówią, że niepotrzebne. Tak? To niepotrzebne oznacza, że wycinamy to sobie i wycinamy to sobie podwójnie, bo szyby w naszym mieszkaniu wycinają część widma podczerwonego ze światła słonecznego, po to między innymi, żeby były energooszczędne i żeby tej podczerwieni nie nagrzewały się latem, za mocno się mieszkanie nie zaangażowało, a z kolei w drugą stronę, żeby nie traciło ciepła zimą. Tak? I tak sobie zrobiliśmy takie energooszczędne domy, tylko że nie mamy kontaktu z podczerwoną barwą światła. Jeszcze pół biedy było, bo mieliśmy żarówki, które w tej podczerwonej barwie, zwykłe żarówki i halogeny, które w tej podczerwonej barwie świeciły. Więc mieliśmy światło, jeszcze i świece, pochodnie, lampy naftowe, gdzie dużo tej podczerwieni było, co oznaczało, że te mechanizmy regeneracyjne jeszcze miały jakiś kontakt. A dzisiaj wsadziliśmy sobie LEDy, a tam nie ma żadnej barwy podczerwonej. W związku z tym mamy tylko stresujące białe i niebieskie światło, które nie powinno po zmroku się w ogóle pojawić w naszym otoczeniu i zero podczerwieni, jeśli jesteśmy wewnątrz, zero podczerwieni, która nas regeneruje i która jest kluczowa dla mechanizmów regulacyjnych i kluczowa dla regeneracji wieczorem, a później powinniśmy nie mieć nic, dlatego że melatonina osiąga swój szczyt po około 3-4 godzinach ciemności, uwaga, ciemności. Więc jeżeli my siedzimy przed komputerem czy przed telewizorem do 22, 23, szczególnie zimą, tak, kiedy wcześniej zapada zmrok, to nie mamy żadnych szans na to, żeby się zregenerować w nocy w pełni. Żeby zasnąć też pewnie.
No. Dobrze. Jeszcze tak mi się nasunęło, jak słuchałam, wspominał Pan coś o grzybach. Słyszałam chyba, doktor Klinkhardt, wydaje mi się, mówił z jednym ze swoich wywiadów, że są, chociaż to nie tylko on, bo wydaje mi się, że też coś na ten temat czytałam, zioła, które chronią troszkę przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Klinkhardt mówił o rozmarynie, ja słyszałam o tych właśnie grzybach chińskich. Czy jest to jakieś namacalne działanie, czy bardziej takie anegdotyczne? Nie. Państwo, to jest do pewnego stopnia ochronne, jeżeli ekspozycja jest chwilowa. Okay? Czyli innymi słowy, jeżeli ktoś ma normalnie bardzo dobre warunki elektromagnetyczne i wybiera się do miasta, tak? Nie mieszka w mieście, bo w mieście zawsze gorzej pod tym względem, i wybiera się do miasta i zaaplikuje sobie 2 razy po 10 kropli czy 15 rozmarynu w tym czasie, jak będzie w mieście i tak dalej, to dla niego to będzie działało ochronnie. Rozmaryn ma też badania związane z radiacją w innym obszarze, z promieniowaniem jakby radioaktywnym, jonizującym, i też pomaga pod tym względem. Natomiast to nie są rozwiązania na chroniczne obciążenia. Tak? My musimy rozróżnić, większość ludzi tego nie rozumie, dlatego ma taki kłopot ze zrozumieniem, jakim mówią, że no ale przecież są terapie elektromagnetyczne. Tak? To jak elektromagnetyczne może być jednocześnie dobre w terapii, a złe w urządzeniach, które używamy. Tak? Podstawowa różnica jest w jakby czasowym rozłożeniu tego obciążenia. Musimy zrozumieć, że regulacja w ludzkim organizmie polega na tym, życie w ogóle generalnie polega na tym, życie jest tak zwanym stanem metastabilnym. Życie nie polega na złotym środku, bo złoty środek nigdzie nie istnieje w życiu. Życie polega na wracaniu ze stanu nierównowagi, na przywracaniu czy korygowaniu nierównowagi, a to jest jakby zdrowie. Czyli im więcej mam potencjału na to, żeby korygować rzeczy, które wytrącają mnie z równowagi i utrzymywać swoje zdrowie optymalnie w tym stanie, tym lepiej się reguluje, tym mam wyższy poziom zdrowia, tak? Ja mówię tutaj o tym w kierunku, którym rozwijam, o tak zwanej pojemności regulacyjnej, tak? Czyli innymi słowy zakresie, w którym jestem w stanie korygować kłopoty, które wynikają ze środowiska, w jakim przebywam, tak? Nie wiem, zatruję się, w jakim sensie jestem w stanie ten patogen zniszczyć, w jaki sposób jestem w stanie mój organizm to zrobić, nawet bez udziału mojej świadomości, że się zakaziłem, czy cokolwiek takiego, bo przecież nie jest tak, że patogen wystarcza dla choroby. Jest jeszcze cała masa rzeczy, które się musi zdarzyć, żeby człowiek zachorował. Tak? Jeden zachoruje, drugi nie. Nawet na najstraszniejsze infekcje na tej planecie, które ludzkość przeżyła, wszyscy nie chorowali. Tak? Znaczy, że była część ludzi, która już miała odporność albo była w stanie po prostu sobie z tym poradzić i nie zachorować. Więc to jest to. Więc teraz jeśli to nie jest tak, że my nie mamy mieć stresu i ograniczyć stres, to jest to idiotyczne podejście z wolnymi rodnikami, które w nauce już od 50 lat chyba, jeśli może trochę mniej, 40 jest całkowicie uważane za błędne, że ograniczenie wolnych rodników i jedzenie antyoksydantów to jest coś, co pomaga zdrowiu. Błąd. W nauce, jeśli się przejrzy wszystkie badania, długość życia jest mniejsza, jeżeli cały czas będziemy na antyoksydantach. Dlaczego? Bo oksydanty są nam potrzebne. Antyoksydanty też, ale nie w jakiejś równowadze, tylko jest pytanie kiedy, w jakiej sytuacji, o jakiej porze dnia, pod jakim słońcem, czy na równiku, czy w Polsce, kiedy, dla kogo, w jakim kontekście. I to jest proces regulacyjny życia, który to wszystko łączy. Nie ma, że światło ultrafioletowe jest złe. Jest pytanie, kiedy jest dla ciebie złe, a kiedy jest dobre, kiedy będzie służyło. Tylko jeśli my w nauce robimy badania, które mają sprzedać produkt, jak badanie w książce pana Jakuba Libermana dotyczącej światła, w jaki sposób udowodniono w nauce, czy udowodniono, w jaki sposób pokazano, że trzeba używać filtrów UV w okularach wszystkich, co dzisiaj jest powszechne i nie da się kupić okularów bez filtra UV, w tej chwili żadnych, bo trzeba oczy chronić przed promieniowaniem UV. Ja nie wiem, czy ktoś to czytał, jak ja polecam tą książkę, bo jest fantastyczna na temat światła, ale to mnie
tak powiem, zapamiętałem to po dziś dzień, jak nauka udowadnia rzeczy. Otóż wzięto małpę, też nie pamiętam z jakiego gatunku, wstrzyknięto jej mnóstwo narkotyków po to, żeby wyłączyć naturalny odruch źrenicy przy zamykaniu się przy jasnym świetle, czyli żeby rozszerzyć źrenicę. Naciągnięto powieki w taki sposób, żeby nie mogła zamknąć małpa oczu i zaświecono 1000-watowym reflektorem ksenonowym i zniszczono jej siatkówkę. Ale co się w prasie pojawiło, że naukowcy właśnie dowiedli, że promieniowanie ultrafioletowe, faktycznie w promieniowaniu reflektora ksenonowego jest dużo widma UV, że promieniowanie ultrafioletowe niszczy nam oczy i że w związku z tym musimy chronić oczy. I dzisiaj wszyscy to kupują, to G. Ale nikomu się nie chce sięgnąć do tego badania. Jaki to jest dowód, na co? To jest jedyny dowód na głupotę naukowców i tych naukowców oczywiście, nie mówię o wszystkich, albo na to, że po prostu dobrze było zapłacone, żeby takie badanie wykonać, które udowodni to, bo nagłówek w gazetach potem będzie, że badania naukowe wykazują, że światło ultrafioletowe słoneczne niszczy siatkówkę oka i musisz się przed tym chronić. Jest potężny biznes, który za tym wystartował, związany z okularami przeciwsłonecznymi i tak dalej. Ja jak wychodzę z żoną w tej chwili, chodząc po uliczkach i widzę ludzi, którzy od razu, jak się tylko słońce pojawi, zakładają okulary, to mam ochotę krzyczeć, że po prostu sobie robicie krzywdę. Ale wszystkich nie zakrzyczę, bo uważałem, będą mnie uważać za wariata. Tylko tyle, że prawda taka jest, że okulary przeciwsłoneczne nie istniały przez naprawdę setki tysięcy lat, jeśli już samego człowieka weźmiemy ewolucji, i jakoś mieliśmy lepszy wzrok niż mamy dzisiaj. Dzisiaj mamy epidemię chorób oczu. Tak. Ja też mam takie wrażenie, że brak jest troszkę równowagi w tym naszym podejściu i to, o czym Pan mówił, o tych czynnikach stresogennych, to mi też nasunęło takie myśli, że przecież są terapie, które na tym bazują. Krótkotrwałe działanie czynnika stresogennego właśnie powoduje, że stajemy Stymulację. się... Oczywiście. Tak, to jest i kryokomora, i sauna, i głodówka z takich naturalnych bardziej rzeczy. Nie Tak, ale spróbujmy to samo zrobić, z tą samą intensywnością, albo nawet z wielokrotnie mniejszą, ale nie dać temu organizmowi się zregenerować. Wtedy jaki efekt uzyskamy? Zupełnie odwrotny, tak? Ten organizm się załamie. I to jest to, co dzisiaj doświadczamy. Stres elektromagnetyczny i stres związany z zaburzeniami światła jest dzisiaj stresem chronicznym. My myślimy, że to jest kwestia przykładania telefonu komórkowego do głowy. Nie, dlatego że my codziennie dzisiaj pływamy w oceanie fal elektromagnetycznych, którego wielkość jest szacowana w stosunku do naturalnego środowiska, jakie było jeszcze kilkadziesiąt lat temu w tym zakresie, jest szacowana na 10 do 13, czyli 1 i 13 Z. Tak? Tak zanieczyszczone jest środowisko elektromagnetyczne człowieka. Tak? Jeśli my dzisiaj myślimy, że nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku, bo to jest wygodne, tak, żeby używać tego wszystkiego i używamy, no to po prostu tylko tyle możemy powiedzieć, że no, jest nam wygodnie, ale czy my mamy jakieś pojęcie, co sobie robimy? Nie. No, myślę, że do czasu. Przynajmniej dla niektórych osób przychodzi taki moment, że zaczynają się zastanawiać. Ja mówię tutaj o osobach... Oczywiście jest taka dynamika, że jak chorujemy, to zaczynamy się zastanawiać, tylko wtedy jest często też taki problem, że wtedy jesteśmy już w bardzo trudnym stanie do tego, żeby to wszystko zacząć naprawiać, dlatego że naprawa środowiska naszego jest procesem, który na nas zdecydowanie oddziaływuje jakby prozdrowotnie, ale jest procesem, który potrzebuje czasu. I w niektórych sytuacjach my już tego czasu nie mamy. To znaczy, że nasza choroba okazuje się nam w takim stadium, w którym, czy ta deregulacja, w którym jest diagnoza chociażby choroby neurodegeneracyjnej, tak, czy raka zaawansowana i tak dalej. I my po prostu już nie będziemy mieli czasu na to, żeby ją w sposób naturalny odwrócić. Tak? Stąd też niektóre z terapii jakby medycyny konwencjonalnej należy uznać w tej sytuacji za być może pomocne, nie w kategoriach tego, że one coś leczą, ale w kategoriach, żeby kupić sobie czas. Okay? Żeby kupić sobie czas na to, żebyśmy mogli te mechanizmy spróbować naprawiać, równolegle po trosze albo po jakby
nie nazwałbym tego leczeniem, bo to nie jest, ale przywróceniem tego organizmu do miejsca, w którym jakby dysfunkcja nadal istnieje, ale jej skutki nie zagrażają bezpośrednio życiu. Tak? Bo to de facto jest to, co robimy. I wtedy mamy szansę na to, żeby to odwracać. Dlatego ja nie jestem jakimś tutaj przeciwnikiem jednoznacznym jakby metod medycyny akademickiej, czy metod w ogóle medycyny ratunkowej i tak dalej, bo czasami już nie ma innego wyjścia. Pytanie jest, kiedy jest ten moment, kiedy już nie ma innego wyjścia i tak dalej. A to trzeba rozumieć niestety, co się z człowiekiem dzieje. Dzisiaj mało kto ma na to uważność, mało kto wie, jak to rozumieć. I nie jest to proste, umówmy się, tylko że na tym powinna polegać medycyna. Właśnie na tym, nie na aplikacji standardów, tak, do każdej osoby, które są danymi medycznymi, tylko polegać na tym. Natomiast taka rzecz, która dla mnie jest oczywista, ale dla większości ludzi nie jest taka, że za każdym razem, jeśli mówimy o chorobach tych nowożytnych, czyli raku, neurodegeneracji, problemach neurorozwojowych, czyli autyzmie i tak dalej, w każdej z tych sytuacji to myśmy i nasze środowisko, które wybraliśmy, bo dzisiaj nikt nam nie przystawia pistoletu do głowy wprost i nie mówi, że musisz tu żyć, tak żyć i te rzeczy wybierać, to my jesteśmy tym, który doprowadził nas do tego miejsca. No tak, ale to też jest taki optymistyczny akcent, bo skoro to my, to też mamy wybór, jakby możemy w każdej chwili zmienić. A on by był optymistyczny, gdybyśmy mogli założyć, że my mamy tą świadomość tego i chcemy przyznać, ale prawda jest też taka, że my bardzo często, kiedy się zderzamy jakby z chorobą i tak dalej, to chcemy, to bardzo trudne, tak, dla każdego, kto przechodził taką istotną, chroniczną chorobę i przez nią przechodził. Dlatego też to doświadczenie jest, myślę, w jakiejś mierze cenne, aczkolwiek oczywiście się może nie skończyć wcale tak, jakbyśmy chcieli pod kątem takiego pozytywnego myślenia, a to my musimy się zmierzyć z tym, że to myśmy do tego doprowadzili, a że to nie jest przypadek, że to nie jest ktoś winien, to nie jest służba zdrowia winna, to nie jest lekarz winien i tak dalej, i tak dalej. Czyli stanąć w pozycji osoby, która jest za to przynajmniej współodpowiedzialna. Tak? Nawet jeśli nieświadomie, bo oczywiście w większości nieświadomie, to znaczy, że nie wiedzieliśmy, tak, co robimy często. No, tutaj można mieć pretensje do edukacji, tak, do tego, że ja na przykład uważam, że jakimś horrendalnym błędem jest nieuczenie tych rzeczy, które nauka wie, bo to, o czym ja mówię w tej chwili, to nie są jakieś metafizyczne rzeczy, tylko rzeczy oparte o badania naukowe. To nauka wie, ale to, że nauka wie, to nie znaczy, że medycyna wie. I nie znaczy, że lekarz wie. I nie znaczy, że rozumie. I nie znaczy, że wie, jak aplikować. I nie znaczy, że wie, co nam powiedzieć w danej sytuacji. I tak dalej. Całe schodki rzeczy dzisiejszej rzeczywistości, w której bardziej chodzi o to, żeby coś sprzedać, niż o to, żeby ktoś wyzdrowiał, bo taki mamy system, w którym zdecydowaliśmy się żyć. I to jest tak, że to jest trudno czasami przyznać, że tak jest. Ale dlaczego na przykład nie uczymy dzieci o tym, że słońce jest ważne? Dlaczego dzieci w szkołach się tego nie uczą? Czego się nie uczą tego, że rano musisz być na zewnątrz, przynajmniej z godzinę, jeśli chcesz być zdrowy. I nie zasłaniać oczu okularami. Tylko my mamy inny problem. W Polsce na razie nie tak duży, aczkolwiek rosnący, ale ja ostatnio czytałem, że w Seulu, Korea, w wieku 19 lat 96 chyba procent, mogę się mylić co do ostatniej cyfry, tak, ale dobrze ponad 95 albo 96 albo 98% młodzieży jest krótkowzroczna, jest w okularach. To co to jest? Jest wszystko w porządku, tak? Sprzedawcy okularów się cieszą. Cała reszta się cieszy, sprzedaje technologię, w której są wpatrzeni i tak dalej, tylko że dla mnie to znaczy, że 98% ma już dysfunkcję, która jest dysfunkcją na poziomie melatoniny, jest wydłużeniem gałki ocznej powodującym krótkowzroczność, co oznacza, że ci ludzie dużo szybciej będą mieli dysfunkcję w obszarze dopaminowym, będą bardziej skłonni do depresji, będą mniej rozumieli różne inne rzeczy, inne choroby też, tak? Teraz my dzisiaj jesteśmy w świecie, w którym my chcemy pytać o to medycynę, o to, co robić.
gdzie maj 2018 rok, czyli prawie rok temu, dane ze Stanów Zjednoczonych, codziennie jeden lekarz popełnia samobójstwo. Najwięcej z wszystkich profesji. Kogo my się pytamy, jak żyć? I jak zachować zdrowie? Ludzi, którzy popełniają samobójstwo? Tak, W średnia stopniu długość. dużo większym niż reszta. Tłumaczenie, że oni są w stresie. Zaraz, no i idę do lekarza i myślę sobie, to jest ktoś, kto powinien na temat utrzymania zdrowia, podtrzymania zdrowia wiedzieć na tyle dużo, żeby samemu to zastosować, tak? Więc czasami wystarczy na niego spojrzeć, a czasami przeczytać dane, jak te ze Stanów Zjednoczonych. Może u nas jeszcze tak to nie wygląda, ale to jest tylko jeszcze. Znaczy, A to tak, jest ja kraj, myślę, przypominam, to jest kraj, gdyby komuś się wydawało, że to chodzi o pieniądze, to jest kraj, który ma najwyższe wydatki na ochronę zdrowia na całym świecie. Niestety nie najlepsze rezultaty z tych wydatków. To nie jest kwestia pieniędzy. tak, ale ja myślę, że przyszedł taki czas, kiedy mamy dostęp do informacji i naprawdę ja też jestem przykładem osoby, która w pewnym momencie zdecydowała się wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie i też nie powierzam jej za bardzo w niczyje ręce, bo nie do końca w to wierzę. Uważam, że wiele jest jakby w mojej gestii i wiele rzeczy mogę zrobić. Też na szczęście nie jestem w takim stanie, czy nie wisi nade mną widmo śmierci, więc mam czas i takimi metodami dochodzę do zdrowia. Uważam, że jest to jakby najbardziej optymalna metoda. Ja się też cieszę z tego, że jest dostęp do informacji i chcę tylko do tego dodać, że to nie leczy. To znaczy informacja sama w sobie nie ma, informacja i dostęp do jasne. informacji nie ma sam w sobie żadnej mocy sprawczej, dlatego że z ilości informacji trzeba zrozumieć jakby kategorie logiczne, tak? Z ilości informacji nie wynika żadna dobra decyzja. Tak? Z tego, że jest to. Oczywiście to jest znowu kategoria regulacyjna. Jeżeli nie mamy żadnych informacji i mamy zablokowany dostęp do informacji, to mamy problem. Tylko że my już dawno nie jesteśmy na tej skali. Tak? My już jesteśmy dużo więcej, mamy inny problem teraz. Która informacja jest pożyteczna? Tak? Jak oddzielić informację, która jest dla nas lecząca, od informacji, która nie jest dla nas lecząca? Tak? Czyli innymi słowy, my bardziej potrzebujemy w tej chwili dobrej dyskryminacji, przepraszam, ale dyskryminacja jest dobra, to znaczy musimy oddzielić ziarna od plew, jak to kiedyś mówili, albo jak to dzisiaj się mówi, mieć dobry bullshit detektor, czyli widzieć, co jest po prostu przekazem marketingowym, a co jest realną wiedzą. Tylko problem polega na tym, że żeby to zrobić, to my musimy mieć kryteria na to, czy ta informacja jest sensowna i jak się trzyma w rzeczywistości, a czy ta jest inna bezsensowna. Teraz skąd mamy te kryteria, jeżeli bazujemy tylko na poziomie informacji? To jest informacja, wiedza, mądrość. Tak? Z informacji mądrość nie wynika. Z ilości informacji mądrość nie wynika. Przeciwnie, ma pani badania w psychologii rozwojowej i poznawczej, często większa ilość wyborów i możliwości powoduje zawieszenie procesów decyzyjnych i bardzo złe wybory. Tak? A to jest to, z czym my dzisiaj mamy problem. Mamy problem z szumem informacyjnym. My nie mamy problem z tym, że mamy za mało dobrych informacji. My mamy problem z tym, że my nie jesteśmy w stanie do nich dotrzeć, dlatego że jesteśmy non-stop pobudzani rzeczami nieważnymi. I co więcej, mamy drugi problem, który jest jeszcze większy, który jest taki, a jak odróżnić jedno od drugich? Okay? Znaczy, ja uważam, że na pewnym poziomie wiedzy, jeśli zbieramy wiedzę w jakimś obszarze, to na pewnym poziomie widzimy, że pewne informacje się powtarzają i prowadzą do konkretnych wniosków. I tutaj idąc tym tropem, w pewnym momencie zaczynamy wybierać te, które potwierdzają te wcześniejsze, odrzucamy te inne, co nie znaczy, że oczywiście wybraliśmy dobrą ścieżkę, ale ja uważam, że jeszcze w człowieku tak, istnieje tylko po coś drodze takiego są jak oceny. intuicja. Zgadzam się. No jest wiele jakby metod, tak? Natomiast po drodze potrzebujemy jakichś ocen, tak? Tylko jest pytanie, jak my próbujemy to porządkować. Oczywiście taką rzeczą dosyć powszechną jest to, że ludzie porządkują informacje na poziomie autorytetów. To znaczy, jeśli ta informacja pochodzi od kogoś, kogo my uznajemy za specjalistę w tej dziedzinie, to my już wyłączamy nasze wszystkie
nasze wszystkie jakby kontrolne mechanizmy i myślimy sobie, dobra, to ja już nie muszę się tym zajmować, bo autorytet powiedział tak, bądź tak, bądź tak. I oczywiście pytanie jest wtedy, bo to jeszcze nic złego w tym, tylko pytanie jest, kogo ustawiliśmy w roli tego autorytetu, tak? I dzisiaj, w dzisiejszym świecie w roli tych autorytetów najczęściej są gwiazdy show biznesu. Tak? Nawet jeśli to są lekarze, to też są gwiazdy show biznesu. To znaczy ci, którzy się dobrze sprzedają, są sławni, zarabiają duże pieniądze, ja też chcę tak jak on, to jest takie amerykańskie, tak? Jak to jest lekarz, który zarobił bardzo dużo, to ja też chcę tak jak on, a to jest gwiazda, która zrobiła swoje operacje, ja też chcę tak jak ona, to jest dobre, bo ona mówi, że jest dobre, baton, który sprzedaje jest dobry, bo ona jest dietetyczką i tak dalej, tak? Okej, tak? I mamy w Warszawie ludzi, którzy stoją 3 dni za trampkami Kanye Westa, tak? A Kanye West ma szansę na to, żeby zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych i sam mówi, że będzie doskonałym prezydentem, a jak się go pytają o to, czy zna historię, to mówi, że co go to obchodzi, bo on tworzy historię. I jeżeli ludzie bardziej reagują, a to jest dzisiaj fakt, na to, co wyśpiewa Beyoncé w piosence i wtedy miliony wydają pieniądze w danej restauracji, to ja pytam, jak się może przebić jakakolwiek wiedza? Znaczy, ja akurat żyję w trochę alternatywnym świecie, tak mi się wydaje, przynajmniej z tego, co pan mówi, bo nie mam ani telewizji, ani nie słucham radia. Ja też. Tak, ale uważam, że jest sporo osób, które gdzieś tam już się w tych rejonach obracają. Ale to jest demokratyczna mniejszość, wie pani o tym, a demokratyczna mniejszość niestety nie ma zdania, nawet nie może wybrać polityków ani żadnej opcji. No tak, ale mówię, globalnie pewnie nie zmienimy niczego w najbliższym dziesięcioleciu, czy w najbliższych latach, ale myślę, że takie działania mniejszych grup też mają jakby znaczenie i są bardzo ważne, nawet jednostek, no bo przecież... Ja absolutnie nie chcę tego w żaden sposób dyskredytować, czy mówić, że wszystko na nic. Chcę bardziej przemówić do tych osób, które być może są w jakimś wahaniu albo szukają sensownej informacji, nie po to, żeby powiedzieć, ja ją mam, ale żeby pokazać pewnego rodzaju ścieżkę i pewnego rodzaju zmianę w przekonaniach, którą trzeba najpierw w sobie jakby podjąć, żeby zacząć się do wiedzy realnej, czy do rzeczy, które mogą mi realnie pomóc, albo zrozumieć nawet ten świat, tak? Czy zrozumieć kondycję, w jakiej się znalazłem, czy zrozumieć stan, w jakim jestem, żeby wiedziały, że trzeba wykonać pewną pracę i ja mówię tu pracę bo nie wystarczy się bazować na krótkich informacjach, trzeba to pogłębiać, tak? Trzeba się tym zainteresować, to jest praca, to jest wysiłek, tak? Ja zawsze mówię, że ludzie mają duży kłopot z myśleniem, dlatego dzisiaj, bo myślenie boli, tak? Myślenie boli w sensie tak jak trening boli, tak? To jest na tej zasadzie, że musimy podjąć pewnego rodzaju wysiłek, zmierzyć się też z pewnymi rzeczami, których nie wiedzieliśmy, zmierzyć się z tym, że wydawało nam się, że robimy coś wartościowego, dobrego i tak dalej, tymczasem sobie szkodziliśmy. I dopiero wtedy zaczynamy troszeczkę więcej rozumieć i troszeczkę więcej rzeczy możemy aplikować. Ale wygodniej jest oczywiście trzymać się w tym mainstreamie, który jest taki sam i dopóki nam się nic nie zdarzy złego, to tak kontynuujemy, tak? Potem się zdarza i wtedy mamy szansę, bo też nie chcę powiedzieć, że tak jak z wieloma osobami pracowałem, czy konsultowałem, czy rozmawiałem, czy to nawet byli, nie wiem, przyjaciele, znajomi, czy ludzie, którzy się w jakiś sposób ze mną rozmawiali, to jest szansa, tak? To nie znaczy, że my ją wykorzystamy. To, że jakby w momencie, kiedy jesteśmy chorzy mocno, tak, albo zaczynamy być, jeszcze niekoniecznie musi być mocno, nam się może wydawać, że jest wszystko okej, że to jest tylko to samo, co inni mają, ale to już są symptomy deregulacji, tak? To jest to, co ja mówię, my możemy nic nie widzieć w tym, że dziecko jest krótkowzroczne, ale dla mnie to jest początek. To znaczy, że już się coś w tym organizmie dzieje, tak? Nawet takie proste rzeczy. Ja dzisiaj zupełnie inaczej patrzę na to, co się działo 10 czy 5 lat przed moją chorobą. Ja wtedy myślałem, że wszystko jest w porządku, jestem zdrowy, ale ja dzisiaj widzę, co się wtedy ze mną działo. Tak? Ale to jest z tej perspektywy, z tego poziomu wiedzy. Ja bym był w stanie
był w stanie powiedzieć już wtedy sobie, tak, gdybym mógł taką podróż odbyć i powiedzieć sobie, co się dzieje. I wiele bym dał za to, żeby ta wiedza była dostępna. Dlatego ja myślę, że punkt przyłożenia tak naprawdę, jeśli chcemy coś zmienić, jest na edukacji, ale na edukacji naprawdę wcześniej, tak? Ale ta edukacja nie powinna być polegała na tym, że medycyna jest zła i tak dalej, tylko wszyscy powinniśmy się zacząć zastanawiać, żeby to, co ludzie wiedzą na świecie, realnie wiedzą i wiele osób już wie i rozumie, było aplikowane do tego, czego się uczy. Tak? W tej chwili rozdźwięk pomiędzy tymi rzeczami jest tak ogromny, że potem każdy musi się z tym na nowo zderzać, a w międzyczasie narobić sobie mnóstwo szkód i sobie, społeczeństwu, jakkolwiek. No tak, no ale w ten sposób się uczymy najczęściej, niestety, na błędach. Dobrze. Panie Pawle, bo tak jeszcze z takich tematów bardziej konkretnych, tu się pojawiła borelioza i w Pana przypadku, i w moim przypadku i wydaje mi się, że jest to taki ostatnio dość powszechny problem. Ja też się spotykam z ludźmi, z pacjentami na co dzień. Coraz więcej słyszę właśnie o boreliozie i chciałam się spytać Pana na ten temat, bo to też słyszałam takie teorie, że patogeny jakiekolwiek by nie były, bardziej może mikroorganizmy, bo przecież nasze ciało jest złożone z milionów, nie wiem i dokładnie ile to tam jest procentowo. Niektórzy mówią, że tam 90 ponad, nie chcę się na ten temat wypowiadać, że jakby harmonia w tym świecie mikroorganizmów, to jak się czujemy właśnie zależy od tej harmonii i wszystkie czynniki zewnętrzne, między innymi elektrosmog, oddziaływuje na te mikroorganizmy i one same w sobie nie są złe. One stają się patogenami, jeśli czynniki zewnętrzne jakby je atakują. Pamiętam właśnie dr Klinkhardt gdzieś mówił też, że że zachowanie tych mikroorganizmów bardzo się zmienia w środowisku elektromagnetycznym. Czy myśli Pan, że jest to jakiś klucz, dlaczego borelioza staje się tak jakby twórczo nie zgodził w tym momencie, ale nie z tym na ogólnym poziomie, ale nawet bym to jeszcze rozszerzył, tak? To znaczy, my musimy zdawać sobie sprawę z jednej rzeczy, że my nie jesteśmy, znaczy nam się wydaje, że możemy mówić o człowieku, medycyna tak mówi o człowieku, natomiast generalnie powinniśmy mówić o połączeniu człowieka ze środowiskiem, tak? To jest jakby swego rodzaju jedność. Oczywiście istnieją granice tej jedności i one gdzieś tam są, ale to jest wymiana i tak naprawdę nawet jeśli weźmiemy jakiekolwiek teorie ewolucyjne, no to środowisko wywołuje swego rodzaju środowiskowe ciśnienie, które ewolucyjnie zmieniało nasz organizm. Tak? Czyli innymi słowy, można powiedzieć, że z punktu widzenia ewolucji my jesteśmy optymalnie dostosowani do funkcjonowania zdrowego w tym środowisku, w którym jesteśmy, w tym, którym mieliśmy jeszcze zanim zaczęliśmy je aktywnie zmieniać, tak? Bo człowiek jest tutaj jedynym zwierzęciem na tej planecie, które doszło do takiego poziomu rozwoju, którym jest w stanie tak dużo zniszczyć. Okay? Czyli zacząć zmieniać swoje własne środowisko i nie znając jakby konsekwencji tego, albo poznając je zbyt późno, jest w stanie je zmienić bardzo mocno, to znaczy na tyle znacząco, że te zmiany zaczynają być środowiskiem, do którego nie jest przystosowany. Tak? I teraz myślenie o tym, że to dotyczy tylko człowieka, te zmiany w tym wszystkim, no jest myśleniem oczywiście jakby dziecinnym i prymitywnym. Wszystkie organizmy muszą zareagować na te zmiany środowiska. Okay? My możemy się zastanawiać, w jaki sposób reagują, czy w jakiej skali. To są odrębne pytania, które warto sobie zadawać, ale my jesteśmy kompleksem jakby żyjącym tutaj i my jesteśmy kompleksem bardzo mocno rozwiniętym na tej planecie, co oznacza też, że najmocniej delikatnym. Okay? W teoriach regulacji, teoriach sterowania, które ja aplikuję do wiedzy biofizycznej, jest tak, że każdy mechanizm, który jest bardzo złożony, jest najbardziej wrażliwy. Okay? Czyli innymi słowy jest tak, że im bardziej zaawansowane nasze myślenie, im bardziej zaawansowane to, co robimy, tym będziemy bardziej wrażliwi na te zmiany. Okay? Dużo szybciej mechanizm precyzyjny, dużo szybciej ulega deregulacji i zniszczeniu. I najczęściej ta deregulacja i to zniszczenie pojawia się najszybciej w tych organach czy w tych
częściach tego organizmu, które są najbardziej zaawansowane albo mają najwyższe potrzeby energetyczne. Tak? Dlatego najwyższe potrzeby energetyczne, czyli największa ilość mitochondriów, największa ilość produkcji energii, to jest mózg, dlatego mamy neurodegenerację, to jest serce, dlatego mamy tyle kłopotów z sercem. Tak? Oprócz tego oczywiście mechanizmy hormonalne i tak dalej, zostawiając te rzeczy na boku. Stąd oczywiście, że te mikroorganizmy zachowują się inaczej, ale my też zachowujemy się inaczej i to jest złożenie wielu rzeczy na różnych poziomach, tak? Więc ja bym nie obwiniał, że to Borrelia stała się bardziej zjadliwa, tylko że zmieniła się relacja pomiędzy środowiskiem, boreliozą i nami jako ludźmi, tak? Ten kompleks rzeczy się kompletnie zmienił. W związku z tym uzyskujemy różne reakcje. Ja bym powiedział, z mojego zrozumienia tej umownie choroby, tego syndromu nazywanego boreliozą, bo ja tak to nazywam, dlatego że to jest bardziej właśnie syndrom związany z tym, w jaki sposób w tej chwili współistniejemy ze środowiskiem, niż sama choroba jako taka, tak? Niż sama infekcja jako taka. Znaczy, że się wiele rzeczy musi zdarzyć w naszym organizmie, żeby ta choroba była dla nas istotna. Znaczy, żeby się zaistniała w naszym organizmie na takim poziomie, który powoduje symptomy. I także tutaj to nie jest tak, że ja bym obwiniał bakterie i pola elektromagnetyczne, które ją zmieniły. To jest część zrozumienia tego, ale myślę tylko, że to jest wycinek. My też, nasze siły obronne, ale też i sposób, w jaki funkcjonujemy, powoduje, że ta bakteria znajduje sobie dużo więcej miejsca w naszych organizmach i nie dlatego, że jest zła, dlatego, że zawsze tak by robiła, tylko tyle, że my zmieniliśmy reguły gry, w których taka jedna podstawowa rzecz jest tak, Borrelia jest bakterią anaerobową, czyli ona potrzebuje środowiska o zaburzonej ilości tlenu, niskiej. Tak? Stąd ta poprawa przy komorze hiperbarycznej. Tak? Dlatego, że zawsze jak podniesiemy poziom tlenu w organizmie, to Borrelia będzie miała ciężki czas. Okay? Tylko teraz to chodzi o to, że nie możemy być ciągle w komorze hiperbarycznej. Po drugie, to rozwiązanie mówiłoby tylko o tym, że widzimy tylko tą jedną zależność, ale nie rozumiemy, co to podwyższone ciśnienie tlenu będzie robiło dla naszej regulacji organizmu i dlaczego nie mamy tego podwyższonego ciśnienia tlenu, czyli większej ilości tlenu na poziomach subkomórkowych, dlaczego nie mamy naturalnie, dlaczego się Borrelia instaluje, nie mając tego. No to musimy się cofnąć do wydajności naszej w przetwarzaniu mitochondrialnym i tu znowu wchodzimy na poziom mitochondrialny. Zresztą dzisiaj, jeśli ktoś chce pośledzić, to Doug Wallace, amerykański profesor, jest takim od 30 lat chyba, tak? Jest pionierem w badaniach mitochondrialnych. W tej chwili właściwie to, co on mówi, to jest 98% wszystkich chorób. Wszystkich w każdym bądź razie tych nowożytnych, z którymi się mierzymy, da się wytłumaczyć na zasadzie zaburzonych mechanizmów mitochondrialnych. Tak? I to jest faktycznie, tam jest jakby klucz. I teraz problem polega na tym, że jak te mechanizmy zaczynają być mniej wydolne, to my mamy stan tak zwanej pseudohypoksji, czyli niedobór tlenu, ale nie spowodowany tym dlatego że nie spowodowany tym, że nie ma tlenu w atmosferze. Jego jest dość, ale na poziomie mitochondrialnym nie jesteśmy w stanie nim właściwie go przetwarzać. Okay? Właściwie oddychać, tak mówiąc na tym poziomie. Nie jesteśmy w stanie go przetwarzać i to jakby wydolność na tym poziomie maleje i to jest jakby prekondycja, czyli warunek poprzedzający to, że Borrelia znajduje sobie w naszym ciele dobre miejsce, tak? I nie jest w stanie być kontrolowana przez mechanizmy immunologiczne i tak dalej, bo my zmieniliśmy, oczywiście nieświadomie najczęściej dlatego, że tak zrobiliśmy, my zmieniliśmy warunki na tyle, że one są w tej chwili bardziej korzystne dla niej niż dla nas, tak? I w związku z tym nasza relacja ze środowiskiem się zmienia. Zmienia w taki sposób, że z Borrelią będziemy mieli coraz większe problemy. Po drugiej stronie jest nadzieja, tak? To znaczy, jeżeli będziemy w stanie odwrócić te mechanizmy mitochondrialne, one nie są genetyczne, w związku z tym są możliwe do odwrócenia, aczkolwiek to trochę trwa, ale one nie są genetyczne, one są bardziej epigenetyczne, to Borrelia przestaje być problemem. I tak naprawdę każda terapia
Każda terapia z boreliozy, jeżeli już o tym mówimy, powinna mieć to głównie na celu. I to nie znaczy, że przejściowo w jakichś momentach, zależnie od stanu pacjenta, zrozumienia tego, w jakich jest, jakieś terapie antybiotykowe nie będą korzystne, czy hiperbaryczna komora i tak dalej, korzystne po to, żeby zmniejszyć jej ilość, żeby pozwolić organizmowi znowu przejąć kontrolę. Ale jeżeli my równolegle nie zaadresujemy tego stanu mitochondrialnego organizmu, to przejęcie kontroli nie nastąpi. Będziemy mieli chwilową poprawę symptomatyczną po zastosowaniu komory hiperbarycznej, antybiotyków takich lub innych, które będą akurat działały, ale ona się nie utrzyma. I nie podniesiemy swojego poziomu zdrowia, tylko będziemy nadal się niestety degenerować. Tak? I ja znam ludzi, którzy jeszcze z LimeNetu, z pierwszych forów sprzed ponad 10 lat, z pierwszych forów boreliozy w Stanach, mnóstwo ludzi, którzy byli na tym forum w kategoriach success stories, bo na przykład robili sobie tam, nie wiem, 2 wlewy dożylnych antybiotyków miesięcznie i już od paru lat tak żyją i nie mają symptomów. Tak? Dla mnie to nie był żaden sukces, tak? To nie było żadne wyleczenie. Patrzyłem na to i się przerażałem, że taka przyszłość mnie czeka i tak dalej, ale szukałem, tak? I szukałem dalej. I dzisiaj dla mnie borelioza jest symptomem. Ona nie jest problemem jako takim, dlatego że my z tą bakterią byliśmy w równowadze i w sensownym połączeniu przez prawdopodobnie, no jest starsza od ludzkości, tak, i to dużo starsza. Więc ona nie dotyczy też tylko ludzi. W związku z tym my byliśmy w równowadze przez ogromną ilość czasu i ona generalnie nie sprawiała kłopotów. W niektórych rejonach, u niektórych osób sprawiała stosunkowo proste do opanowania stany zapalne w okolicy dużych stawów, tak, typu kolana, najbardziej typowo jakieś puchnięcie kolan, to od czasu bóle u osób oczywiście starszych i tak dalej. Niektóre z tych rzeczy były do opanowania w normalnym środowisku albo ziołami, albo różnego rodzaju takimi pomocami, albo po prostu wygrzewaniem na słońcu, bardzo często, tak, i to się korygowało, samo korygowało. Natomiast tą epidemię, którą mamy boreli w tej chwili, to nie mamy epidemii boreli, mamy epidemię chorych ludzi. Borelia jest tylko symptomem. Tak. Też mam I teraz, jeżeli nie rozumiemy, co robimy, niestety, to zaczynamy siebie psuć jeszcze bardziej, dlatego że jeśli powtarzamy antybiotyki non-stop, tak jak wielu lekarzy nawet wydawałoby się więcej wiedzących niż medycyna alternatywna, to ja rozumiem, że to może być użyteczne, ale jeżeli my to cały czas powtarzamy i cały czas jest potrzebne, to nie jest rozwiązanie i powinniśmy to zrobić. Komora hiperbaryczna znowu może być takim pomocą, ale musimy pamiętać, że jeżeli my podwyższamy sztucznie to ciśnienie tlenu, a organizm nie jest w stanie go efektywnie przetwarzać, czyli oddychanie mitochondrialne, to powodujemy olbrzymi wyrzut wolnych rodników, których nie będzie w stanie ten organizm opanować i powodujemy przyspieszone starzenie się organizmu. A więc nie możemy tego robić znowu jako rozwiązania, bo będziemy mieli straty z tego tytułu. Tak? Znowu wszystko sprowadza się do tego, czy my rozumiemy mechanizm, który jest pod spodem i wiemy, co robimy. To są tylko narzędzia, to są metody terapeutyczne, to są tylko narzędzia. W związku z tym to nie jest tak, że odpowiedzią na problem boreliozy są zioła, albo że odpowiedzią są antybiotyki, albo że odpowiedzią jest komora hiperbaryczna, albo że odpowiedzią są nie wiem, RAIF i terapia elektromagnetyczna. Ja zawsze pytam, dla kogo, w jakim stanie, w jakiej ilości i kiedy, która z tych rzeczy może to poprawić, tak? Ale przede wszystkim jedna rzecz, której większość ludzi nie rozumie, to co mówię, ja chcę, żeby ludzie zrozumieli, że wszystkie metody terapeutyczne, które my znamy i medycyna zna, które działały kiedykolwiek i pomogły jakimkolwiek ludziom, mają jeden warunek, że organizm żyje, to znaczy reguluje się, tak? To znaczy, że ma środowisko, w którym może wrócić do zdrowia. Jeżeli to środowisko, w którym ma wrócić do zdrowia, jest tym, w którym ten organizm zachorował, to wszystkie metody nie będą działać. Wszystkie lekarstwa, wszystkie zioła, homeopatia, a komora hiperbaryczna, cokolwiek sobie wymyślimy, nie będzie miało szans, bo będą działać bardzo słabo, albo będą działać paradoksalnie, czyli będą powodowały odwrotne reakcje od tego, co myślimy, że powinny zrobić. Nie będą działać, dlatego że nie mają środowiska. We wszystkich terapiach
my tylko pomagamy organizmowi wrócić do zdrowia, i czyli potrzebujemy organizmu, a ten organizm potrzebuje środowiska, w którym może zdrowieć. Tak? Teraz jeżeli my stosujemy nawet najlepsze terapie, najlepiej dobrane w danym momencie dla danej osoby, a ona wraca do domu i ma stację bazową koło domu, jest w potężnym stresie elektromagnetycznym, tak, każdej nocy. I oprócz tego siedzi przed komputerem, bo próbuje znaleźć odpowiedź i ogląda dziesiątki filmów na YouTubie, na dużym ekranie, i siedzi tam całymi nocami i nie śpi. Rano nie może wstać, a wieczorem po prostu siedzi do późnych godzin, naświetla sobie oczy tym. Rano nie wychodzi, bo nie może wstać, nie ma siły wyjść na spacer, a poza tym po co będzie wychodzić, bo jest za zimno albo cokolwiek takiego. To cokolwiek byśmy dobrego nie zrobili, dojdziemy do miejsca, w którym nie będziemy w stanie zrobić dla tej osoby nic, dlatego że warunki, które sobie ma i uważa za normalne, i większość ludzi uważa za normalne, powodują, że na zdrowie nie ma miejsca. Tak? Ono tam w tych warunkach będzie miało potworny kłopot, żeby zaistnieć. Tak, tak. To jest to, o czym mówiłam na początku, bo ja też jestem przekonana, że generalnie organizm sam najlepiej wie, w jaki sposób się leczyć i co mu jest potrzebne. Kwestia tylko, żeby mu nie przeszkadzać, a borelioza jest... Nie, to jest też jedna rzecz, którą muszę skomentować. No. Tak jest, dopóki organizm jest w tak zwanym zakresie własnej regulacji. To znaczy, jeżeli jesteśmy w obszarze, w którym on jest w stanie przywracać zdrowie, tak? To jest ten obszar, który Hahnemann w homeopatii nazywał siłą życiową i mówił, większość ludzi, a nawet homeopatów nie pamięta, że działanie homeopatii zależy od tego, czy w pacjencie jest jeszcze siła życiowa. Jeżeli nie ma, to homeopatia nie działa. I tam jest wielka mądrość w tym, niezależnie od tego, kto cokolwiek sądzi o homeopatii, to było to podejście, które miało olbrzymią ilość obserwacji w sobie, bardzo mądrych, tego, co się z organizmem dzieje w odpowiedzi na różne rzeczy. I tam jest olbrzymia mądrość, której my dzisiaj nie rozumiemy i straciliśmy, że paradoks polega na tym, że jak my jesteśmy poza zakresem regulacji, to my już nie możemy liczyć na mądrość organizmu. A my dzisiaj coraz częściej jesteśmy poza tym zakresem, tak? Dlatego, że jeżeli Hahnemann i ktokolwiek inny z homeopatów klasycznych aplikował dobrze dobrane remedium homeopatyczne 100 lat temu, to aplikował je w warunkach, gdzie 99% ludzi miało idealne warunki świetlne, idealne warunki elektromagnetyczne i totalne powiązanie z otaczającą przyrodą przez wiele lat, od początku życia najczęściej. Tak? Czyli miał całą masę sprzyjających rzeczy środowiskowych do tego, żeby remedium działało. To samo z zielarzami i z tym wszystkim innym. Dzisiaj można być najlepszym zielarzem i najlepszym homeopatą, tylko nie mamy tego sprzymierzeńca. Tutaj mamy totalną degrengoladę i człowiek, który przychodzi, jest tak rozregulowany, że niestety pod wieloma względami, w wielu przypadkach, jeżeli mówimy o chorobach, jest tak, że my nie możemy założyć, że ten organizm wróci sam do zdrowia. Niestety nie, bo on jest już poza tą pętlą regulacji. Dobrze, ale jeśli by go umieścić w takich warunkach, o których Pan wspominał, że zminimalizujemy wpływ elektrosmogu, przywrócimy tą naturalną gospodarkę świetlną, jeszcze do tego zdrowa dieta. To już tych warunków nie ma na tej planecie. No ale do pewnego stopnia możemy to jeszcze prowadzić na miarę tłumaczę większości ludzi, bo niestety nie chcą się z tym zmierzyć. To, co dzisiaj możemy robić, to jest tylko ograniczanie strat. No dobrze, ja nie mówię, że nie warto, bo ciągle warto walczyć o życie możliwie najlepsze, jakie może być w tych warunkach, ale my nie jesteśmy w stanie przywrócić tych warunków, my możemy tylko ograniczać straty dzisiaj. No dobrze, to możemy ograniczyć w swoim jakimś tam środowisku. I czy uważa Pan, że to już nam nie wystarczy, bo nie mamy tej siły życiowej, że tu trzeba dodać coś jeszcze? Znaczy jakieś rozsądne To jest pytanie, tak, im bardziej ktoś jest chory, tym bardziej musi być gotowy na zrobienie rzeczy radykalnych. Okay? Jeżeli ktoś po prostu, nie wiem, ma 30 lat, ciężko pracuje i zaczyna czuć się wyczerpany, zaczyna mu uwaga uciekać i inne rzeczy i tak dalej i chce to poprawić, a nie po prostu wypić kolejną kawę czy Red Bulla i polecieć dalej, bo wszyscy są zmęczeni, tak? Tylko chce coś poprawić,
to dla niego zmiany w tym, że nie wiem, rano po prostu zamiast pojechać samochodem, to pójdzie sobie godzinnym spacerem do pracy i zrobi tak przez cały rok, niezależnie od pogody. I założy okulary z filtrem niebieskiego światła wieczorem po zmroku albo za każdym razem, jak pracuje z komputerem, będzie starał się zmienić sobie światło, środowisko świetlne i tak dalej. Prawdopodobnie wystarczy. Tak? Ale jeżeli mamy kogoś ze stwardnieniem rozsianym, któremu za chwilę grozi wózek, to nie wystarczy. Okay? To ta osoba powinna rozważyć, żeby sprzedać wszystko i wynająć, nie wiem, wynająć mieszkanie, to nie kosztuje dużo pieniędzy dzisiaj, na przykład na plaży w Portugalii, albo jeszcze bliżej równika, po to, żeby swoje środowisko świetlne i swoje środowisko elektromagnetyczne diametralnie zmienić, bo tylko to ją jeszcze może uratować. I jeżeli będzie próbowała dalej mieszkać w Warszawie, w środku miasta i być w środku tych technologii i tak dalej, to nie da rady. To nie da rady. Być może to jest ciężko ocenić każdy indywidualny przypadek, ale mówię, im bardziej jesteśmy chorzy, tym bardziej na bardziej radykalne zmiany musimy mieć zgodę. Tak? Musimy mieć zgodę na to, że jeśli jesteśmy chorzy, i z tym jest problem, tak? Bo ludzie nie wierzą w to, nie chcą tego zmienić. Ja mam klientów, których konsultuję od strony środowiska elektromagnetycznego, to są klienci chociażby z początkami albo takim lub innym stopniem zaawansowania stwardnienia rozsianego na przykład. I oni mi mówią po jakimś czasie, że oni nie mieli problemu z tym, żeby kupić tamtą czy tamten suplement, tak, który ktoś im radził, inne rzeczy. Ale mówię, ale panie Pawle, tak naprawdę zacząć na godzinę rano wychodzić, niezależnie od pogody, to było najtrudniejsze. I to jest najtrudniejsze dla ludzi, tak? A drugi problem jest taki, że to nie przynosi natychmiastowych rezultatów, a my wszyscy chcemy natychmiastowych rezultatów. I jak ktoś do pani przyjdzie na komorę hiperbaryczną, to jemu się od razu poprawia. Przynajmniej części ludzi, tak? Od razu poprawia i oni wtedy, jest super, jest terapia, tak? Tak samo ludzie chodzą do terapeutów manualnych, którzy im pomagają rozluźnić powięzi, tak? I mówią, że no tak, musisz się zachowywać, żeby ten kręgosłup, bo mają już degenerację, tak? Mają dyski zdegenerowane w kręgosłupie. No i co? No i chodzą do nich przez lata, tak? 2 razy w tygodniu chodzą, bo jak wychodzą, to jest lepiej. Tak? Tylko to, co się z nimi dzieje, ta degeneracja, dlaczego im się ta powięź usztywnia znowu i muszą iść 2 raz w tygodniu albo 2 raz w miesiącu, zależnie od tego, jaka jest częstotliwość. Co się takiego dzieje w tej tkance kolagenowej, w tej powięzi, w tym wszystkim, że ona się ciągle usztywnia, że się ciągle staje zbita? Co się takiego dzieje, tak? No, terapeuta manualny nie ma na to odpowiedzi, mówi, ja ci porozluźniam. Efekt jest szybki. A czy coś zostało wyleczone? Nie, nic nie zostało wyleczone. Jest nam lepiej. Nie mamy tego, więc kupujemy to, dalej tą usługę. Wszyscy są zadowoleni, bo pieniądze są, jedni zarabiają, drudzy to i tak dalej. Nic nie leczymy i nie zastanawiamy się, że przyczyna ciągle jest aktywna, dysfunkcja ciągle istnieje, bo nikt do terapeutów manualnych kilkadziesiąt lat temu nie chodził i jakoś mniej degeneracji kręgosłupa mieliśmy, szczególnie u dzieci, u osób 30-letnich i tego wszystkiego. Nie dlatego, że siedzimy. Naprawdę. Nie dlatego, że uprawialiśmy sport, jak lekarze mówią. Jeździł pan na nartach. No to panie, to dlatego te kolana, tak? To co pan myśli sobie, nie? A ile pan ma lat? No 40. Panie, to jak 40 lat się pan budzi, nic nie boli, znaczy, że pan nie żyje, tak? Ma pan prawo mieć zdegenerowaną już tkankę w tym. No wstrzykniemy panu kolagen w kolano, tak? A nikt nie pyta, a co się takiego stało, że mi w wieku 40 lat się zdegenerował kolagen? Słyszy, bo pan w piłkę, a co pan robił w młodości? No w piłkę dużo grałem, trenowałem. Panie, to dlatego pan sobie zniszczył. Ludzie, myślcie trochę, tak? Bo kiedyś ludzie pracowali dużo ciężej, fizycznej pracy było dużo więcej, a takich degeneracji nie było, tak? Tak wczesnych i w takich warunkach, nawet bym powiedział w warunkach bardzo dobrych, komfortu mamy na pewno dużo więcej niż ludzie kiedyś, zdrowia mniej, ale gdzieś koniec końców musimy zacząć zauważać, że ten komfort właśnie, który stworzyliśmy, te nowe warunki i ten cały komfort, że on nas zabija.
Tak, on nas zabija. Nie wiem, czy kojarzy pan Wima Hofa, Człowiek lodu, zna go pan? Taki Holender, on dokładnie o tym mówi. Ja No to nawet jest całe zagadnienie, to jest tak, to zimna jest całe termogeneza zagadnienie, i używanie ale zimna. To jest kolejna tak, rzecz. ale on w jednym z wywiadów dokładnie to samo powiedział, że to, że żyjemy tak komfortowo jak nigdy wcześniej, to nas powoli zabija. No, tak, a jeśli... To coraz szybciej, żeby było śmieszniej. Coraz lepsi w tym jesteśmy, coraz wydajniejsi. Tak, tak. I mówię, borelioza rzeczywiście, tak jak pan mówił, dla mnie ona jest informacją i to okazuje się, że nie tylko o moim organizmie, o stanie mojego zdrowia, ale o całej jakby planecie, o tym, w jaki sposób współżyjemy z otaczającym nas życiem. Wim Hof jest zresztą też dobrym przykładem jednego jeszcze z elementów pola elektromagnetycznego, o którym tutaj nie wspomniałem, a też bardzo istotnym i bardzo ważnym, a w szczególności w takim kraju jak Polska. To jest informacji o promieniowaniu elektromagnetycznym w zakresie podczerwonym, czyli ciepło-zimno, czyli temperatura, tak? To, co postrzegamy jako temperatura powietrza. Otóż to wszystko jest również zoptymalizowane i jeżeli my żyjemy na 48 w należniku, tak jak Polska leży mniej więcej, tak? Czyli gdzieś w strefie tak zwanej umiarkowanej klimatycznej, to my robimy sobie straszne kuku, jeżeli my się nie wystawiamy na zimno w zimie. Tego, że ten mechanizm, to może powiem coś, co jest bardzo cenne dla wielu osób, które mają problem z otyłością. Ten mechanizm jest kluczowy dla wyzbycia się oporności insulinowej i dla spalenia tłuszczu. Spalanie tłuszczu odbywa się zimą. My powinniśmy tyć i być najbardziej otyli na koniec lata, na jesieni i całkowicie zgubić tłuszcz i na wiosnę być najszczuplejsi i mieć największe mięśnie, bo jak misiu wstaje ze snu zimowego, to ma największe mięśnie w całym roku i ma najmniej tkanki tłuszczowej i nie był ani razu na siłowni i ani razu nie ćwiczył z Chodakowską. Tak. Okay? Tyle na temat idei ćwiczeń, diety i tego typu rzeczy. Tylko że my przestaliśmy się przestawiać na zimno, bo my wychodzimy z ciepłego domu, wsiadamy do ciepłego samochodu, ciągle się grzejemy i żeby dodać jeszcze jeden obszar, o którym nie mówiliśmy dzisiaj, może będzie okazja, nasza dieta też jest powiązana ze słońcem i z fotosyntezą. My dekodujemy na poziomie mitochondrialnym wartości kwantowe fotonów światła, które padły na roślinę, co znaczy, że my jesteśmy zoptymalizowani do tego, żeby jeść to, co się pojawia w tym czasie, w tym miejscu, w którym żyjemy. To jest dla nas optymalne pożywienie. Innymi słowy, jeżeli w styczniu bądź w lutym zjadamy pomarańczkę, to cokolwiek by ktoś nie mówił o zawartości witamin, robimy sobie krzywdę i to dużą krzywdę. To nie jest nasze słońce, to nie jest z naszego słońca i fruktozy nie ma w tym okresie czasu. Jest zimno, są tłuszcze zwierzęce i to jest wszystko, co jest. To jest optymalne. Pod warunkiem, że mamy zimno, pod warunkiem, że mieszkamy w takim tym, pod warunkiem, że mamy to światło, które mamy, bardzo kiepskie, prawie ciemność w zimie, tak? Czyli mamy bardzo mało światła, ale nie świecimy sobie sztucznym. I jeżeli te wszystkie rzeczy są połączone i jemy wtedy możemy być na diecie ketogenicznej, tak? I rzeczy z naszego obszaru klimatycznego to jemy optymalnie dla swojego organizmu. Ale to wygląda zupełnie inaczej, jeżeli jesteśmy w Kalifornii, i wygląda zupełnie inaczej, jeśli jesteśmy na równiku. Tak? W związku z tym nie ma diety, która jest dobra na każdą porę roku i na cały świat. Nie ma czegoś takiego. To jest mniejsze lub większe odstępstwo od tego, do czego naturalnie jesteśmy stworzeni poprzez ewolucję, bo my nie mieliśmy jeść w tym okresie owoców. Tak? Bo ich po prostu nie ma. Jeżeli gdzieś wychodzę na zewnątrz i rośnie mi bananowiec, to ja mam w tym czasie, kiedy rośnie i właśnie dojrzał, to ja mam prawo go zjeść, on jest dla mnie optymalny. Ale jeżeli ja wychodzę w Polsce i nie ma bananowców, to nie idę do sklepu i nie kupuję banana, który jest spod kompletnie innego słońca i nie spożywam go w lutym, bo sobie robię krzywdę. I do tego jest nauka, dlaczego tak jest i do tego to można wyjaśnić dużo głębiej. A ja tylko chcę powiedzieć tyle na temat diety. Dieta to jest światło i cały łańcuch pokarmowy na tej planecie zaczyna się od fotosyntezy, zaczyna się od zjawiska, fizycznego, kwantowego w zasadzie,
które produkuje nam biomasę, która potem stanowi pożywienie dla zwierząt, jest przetwarzana i tak dalej. My jesteśmy zoptymalizowani do tego, żeby jeść to, co w danym momencie poprzez to światło zostało wyprodukowane w tym miejscu, w którym my żyjemy. To jest optymalna dieta. Tak, a to ciekawe, że Pan akurat o tym mówi, bo ostatnio wpadła mi w ręce książka Waltera Longo, to jest taki Włoch, który zajmuje się długowiecznością i jego akurat dieta generalnie promuje to, żeby jeść te produkty, które były spożywane w danym miejscu po prostu przez jakiś tam okres czasu i to są dla nas rzeczy najzdrowsze. Jeszcze kłopot jest, czy rozumie to, że w tym czasie roku, w którym one rosną, Wie pan, w którym to już owocują. nie pamiętam, ale wydaje mi się, że może tak być. On co prawda jest Oczywiście Włochem z południa. są jakby więc odstępstwa od inaczej. tego, bo nie mówię tylko o roślinach, tak, bo mamy też produkty zwierzęce, które są bardziej dostępne. Jest takie produkty, które na przykład morskie, które są przez cały rok dla nas korzystne, tak? Których generalnie jemy za mało najczęściej. Ale mówię o tych rzeczach, których nie rozumiemy, bo zasada jest bardzo prosta. Tak? Jeżeli coś nie rośnie w twoim obszarze klimatycznym o tej porze roku, to znaczy, że nie jedz tego. To jest proste. Jeżeli nie jest dostępne, czy nie było naturalnie dostępne. Jeżeli ryby były dostępne przez cały rok, no to je możesz jeść. Jeżeli mięso było dostępne, to je możesz jeść. Ale jeżeli coś jest owocem, tak, który w danej porze roku się pojawia, to nie jesz go wtedy, kiedy go nie ma, po prostu. Tak, to samo z innymi takimi substancjami. Ten akurat, on jest chyba doktorem, Walter Longo, on nawet mówił, że kurkumina, którą tak się promuje, która generalnie powinna nam pomagać, on jakby temu zaprzeczał, mówił, że nigdy nie mieliśmy z nią styczności, powiedzmy tutaj w Europie, na naszym obszarze, no więc skąd? I też nie zaleca tego typu terapii, co ma swoją logikę. Z innego słońca. Tak, dokładnie. Spod innego słońca. Indie są przecięte równikiem, tak? Także Indie są na tyle duże, że mają różne klimaty, ale w obszarze równikowym się dzieje więcej. Dlatego między innymi jak mamy dużo słońca, szczególnie w obszarach równikowych, mamy tak dużą nadwyżkę energii słonecznej, że z tamtych obszarów się narodziły te ruchy, które mówią, że nie musimy jeść. Tam to jest absolutnie możliwe. Ale mówię, weź Jogiego, który nie je od długiego czasu z Indii i każ mu to zrobić w Laponii. No tak. Zobaczymy, jak mu wyjdzie. I to jest proste. Jest zawsze pytanie, jeżeli jakakolwiek dieta się pojawia, to musimy sobie zadać pytanie, z jakiego ona jest kontekstu świetlnego. Z jakiego kontekstu świetlnego powstała? Jeżeli w Polsce, tak tutaj niektórzy promują różne diety, czy nie wiem, terapię Gersona i inne rzeczy, gdzie pijemy soki warzywne, owocowe i tak dalej. W Kalifornii okej, tam gdzie ona powstała. W Polsce niekoniecznie. W każdym razie nie przez cały rok. Tak? To nie jest optymalne, co nie znaczy, że to nie może być przez niektóre osoby lepiej bądź gorzej tolerowane, że nie może być pomocne przez jakiś czas w jakichś sytuacjach, gdzie potrzebujemy coś zrobić z organizmem. To są narzędzia, ale jeżeli mówimy o optymalizacji procesów życiowych, o zadbaniu o to, żeby nasze warunki były możliwie optymalne, to jest nieoptymalne, jeśli jest stosowane, nie wiem, w zimie w Polsce. Tak? Tak. Dobrze, Panie Pawle, jeszcze wróćmy może do tej boreliozy, bo tutaj jest też wiele osób, mam w gabinecie, które pojawia się i mówią, że korzystają z takiej pomocy typu właśnie biorezonans, BioRife. Jakie jest Pana zdanie na temat tego typu urządzeń, bardziej w takim kontekście, czy to w ogóle może działać diagnostycznie? I czy... Kilka jakichś takich pierwszych rozróżnień musimy zrobić, żeby o tym rozmawiać jakoś tak sensownie, żeby ktoś mógł znaleźć wnioski. Bo tak, biorezonans jako metoda jest stosowany jakby w dwie strony, czyli ma swoją część diagnostyczną i ma swoją część terapeutyczną, nazwijmy to tak? Czyli próbujemy jakiegoś rodzaju prądem, mówiąc potocznie, coś osiągnąć, jakąś zmianę stanu w organizmie. I może najpierw od tej strony diagnostycznej, tak?
Tam jest kawałek, biorezonans to jest jakieś tam początki tego, to jest około gdzieś tam 60 lat ubiegłego wieku, tak? To nie jest jakaś ultranowa technologia, a bazuje na takim prostym dosyć zjawisku, znanym już od dość długiego czasu, ale niepowszechnym, przynajmniej w wiedzy medycznej kompletnie niedostrzeganym i nierozpoznawanym. Rezonansu na poziomie elektrycznym, mówiąc w dużym uproszczeniu, ale chcę jakoś tutaj to wytłumaczyć, rezonansu na poziomie elektrycznym pomiędzy daną patogenem, stanem w organizmie, mówiąc bardziej ogólnie, a daną jakby częstotliwością, zestawem częstotliwości elektrycznych, tak? I na tej zasadzie możemy w związku z tym, mając odpowiednią ilość próbek, tak, czy pewnego rzeczy, możemy wykrywać, które dają rezonansową odpowiedź, stąd biorezonans, które dają rezonansową odpowiedź i na tej zasadzie je identyfikujemy w tym organizmie, tak? I do tego powstała cała jakaś tam masa na początku wiedzy, a potem produkt, w sensie maszyny, który został sprzedawany. I teraz my nie mamy jako klient, używając tego biorezonansu, my nie mamy do czynienia z tą wiedzą, my nie rozumiemy tej wiedzy, my nie wiemy, jak to działa, my mamy do czynienia z osobą, która w mniejszym lub większym stopniu coś wie na ten temat, ale najczęściej w większym stopniu jest po prostu osobą, która zdała egzamin z obsługi tej maszyny. I ją kupiła i robi biznes. Nic z tym złego, bo wszyscy musimy to robić, musimy jakoś żyć i fajnie, że to udostępniają ludziom i to robią. Natomiast miejmy świadomość, że tam jest zwykle mniejsza lub większa luka w zrozumieniu tego, jak to działa, a co za tym idzie, ograniczeń tego, bo jak każda tego typu technologia diagnostyczna ma to swoje ograniczenia. Ograniczeń tego najczęściej te osoby nie rozumieją, jak i nie rozumieją też do końca możliwości, ale potem jeszcze jest potrzeba tak jak w każdej diagnostyce, mogę zrobić bardzo różne badania diagnostyczne, mogę osobę wysłać. Pytanie jest, a co z tego będziemy wiedzieć? Jak należy te wyniki zinterpretować, jak je zrozumieć? To jest też pytanie dla całej diagnostyki, dlatego że jak ja pytam kogoś o jego morfologię i pytam, co tam na niej jest, to ja tam widzę zupełnie inne rzeczy niż lekarz widzi i innych szukam, tak? I dla mnie rzeczy, które są w normie, ale są na przykład przy granicy normy, oznaczają coś i niekoniecznie oznaczają od razu jednostkę chorobową albo diagnozę, której nie wolno mi stawiać, bo nie jestem lekarzem, więc nie stawiam, ale rozumiem, co się w tym momencie może dziać. I często jest to logika rozmyta, to nie są rzeczy, że to oznacza to, tylko to oznacza, że są wskazówki. Bardzo wiele wskazówek, które nie są pewne, ale które dają pewną wskazówkę, że coś się być może dzieje w tą stronę. Jeżeli my rozumiemy to jak to robimy, to wtedy możemy to zinterpretować. I teraz składając to wszystko razem i odnosząc jeszcze raz do biorezonansu, podstawowy problem z biorezonansem jest taki, i to jest zauważone przez doktora Klingharda i stąd jego metoda ART jest pod tym względem o niebo bardziej doskonała, aczkolwiek ma inne swoje ograniczenia, to jest to, że odpowiedź ta rezonansowa od organizmu paradoksalnie zależy od jego stanu. Innymi słowy, odpowiedź organizmu to jest odpowiedź autonomicznego układu nerwowego tej osoby, ale jeżeli ten autonomiczny układ nerwowy jest już chory, mocno zaburzony, to ta odpowiedź rezonansowa nie jest właściwa. Co oznacza, że paradoks z badaniami biorezonansowymi jest taki, że im bardziej zdrowa osoba, tym one są trafniejsze. Okay? Tak to wygląda. I teraz jeżeli jesteśmy w dobrym w miarę stanie zdrowia, mamy dobry dzień i tak dalej, to będziemy mieli większy pożytek z badania biorezonansowego, bo ono będzie dokładniejsze. To jest ten paradoks. Im bardziej jesteśmy rozregulowani, im bardziej jesteśmy w stanie takiej anergii, jak w syndromach chronicznego zmęczenia, w boreliozie i tak dalej, tym większa część, znowu nie całe, bo to nie dotyczy tak, że to jest zero-jedynkowe, że to przekreśla wszystko, ale tym większa część naszych jakby reakcji, naszego układu czytanych poprzez badanie rezonansowe będzie zaburzona na tyle, że wynik będzie niewłaściwy bądź niejednoznaczny i tak dalej. To jest paradoks biorezonansu, tak? Że on się nie nadaje dla ludzi bardziej chorych.
Okej. Tak, wydaje mi się, Albo że inaczej, nie nadaję, to jest za mocne słowo, bo nie chcę też tego dyskredytować. Ja kiedyś robiłem coś takiego, że jakby ucząc się ART, metody Klingharda i diagnozując jakby tą metodą, porównywałem w ciemno, to znaczy nie wiedziałem, ludzie byli wcześniej na biorezonansie, potem ja to samo próbowałem diagnozować, albo przynajmniej ten sam zestaw rzeczy i porównywałem, jaki jest wynik, tak, żeby sobie zrobić taką ślepą próbę, na ile ta metoda diagnostyczna przeze mnie do jakiegoś stopnia opanowana będzie w stanie to zrobić. I muszę powiedzieć, że nawet w przypadkach dosyć jakby zaawansowanych dysfunkcji i tego typu rzeczy, zdecydowana większość się powtarzała, dlatego w tym momencie nie mówię, że to jest stosowne, natomiast warto to zauważyć, żeby odnieść to znowu do terapii, nie do terapii, tylko do diagnostyki ART Klingharda. Tam na początku my badamy stan tak zwanej regulacji organizmu i go korygujemy i dopiero potem robimy właściwe badanie tych wszystkich rzeczy. Biorezonans nie ma tej pierwszej rzeczy, zakłada, że to jest ok. Tak, i to Zakłada, może... że reakcje układu autonomicznego, układu nerwowego są prawidłowe, co nie jest prawdą niestety w wielu przypadkach. Tak, to też może generować pewne dodatkowe problemy, bo ja najczęściej mam tu osoby, które trafiają po biorezonansie na przykład i mówią: ojej, mam boreliozę, mam jakieś inne bakterie w ogóle, które mógł złapać gdzieś tam w Afryce będąc, a nigdy tam nie był. I ludzie są przekonani, że teraz co? No to teraz trzeba zabić te bakterie, żebym ja się poczuł lepiej, co jest tylko jakby elementem układanki albo w ogóle nie jest jej istotnym. Jakby tutaj... To jest to, co mówię o interpretacji wyniku, tak? Czyli innymi słowy, jak interpretujemy wynik wprost, czyli na takim prymitywnym poziomie, jest, tak, testuję i nie widzimy całości rzeczy, czy również i ograniczeń metody, którą testowaliśmy, no to nasze interpretacje są bardzo słabe i często niestety nas prowadzą na manowce, tak? Tutaj mówię, no ta metoda ma swoje ograniczenia, ma wiele dobrych rzeczy, natomiast to mówię o części diagnostycznej, tak? No, musimy brać tutaj pewnego rodzaju poprawkę na to, tak? I też jeszcze musimy pamiętać, że no niestety tam jest też gdzieś człowiek, który tą maszynę obsługuje, który niestety, no, z jednej strony dobrze, jeżeli jest elementem aktywnym, wiedzącym, co robi, to tylko dobrze, bo nam jakby poprawia tą wiarygodność, ale to działa też w drugą stronę, to znaczy źle wtedy, kiedy wykonuje to po prostu dlatego, że się nauczył obsługi i zarabia pieniądze, ale nie bardzo jest w stanie to zrobić, bo tam jest element w biorezonansie, który zależy troszeczkę od sposobu prowadzenia tego, tak, od jakości próbek, które mamy do tego biorezonansu. Także jest parę elementów zależnych od jakości jakby wykonania tego poprzez tą osobę, która to robi, tego na jakich meridianach będzie sprawdzał te rzeczy, na ilu, jak długo trwa to badanie, wielu rzeczy, też jak dobrze jest wyposażone, bo te maszyny też mają kilka jakby modeli i możliwości z tym związanych, co oznacza, że trzeba więcej zapłacić i tak dalej, więc jest tam parę rzeczy, które nie jest aż takie jednoznaczne i aż takie proste. Ja cały czas uważam, że dobrze, że ludzie mają do tego dostęp, ale traktowanie tego jako wyroczni do tego, co trzeba zrobić, tej części diagnostycznej od razu i traktowanie tego jako jedyną metodę diagnostyczną, z której korzystamy i obserwację diagnostyczną, szczególnie jeśli to jest tylko ta jeden punkt, jedna osoba i nie porównujemy tego z niczym innym, wydaje mi się, że to jest zdecydowanie niewłaściwe i nas może prowadzić do wielu różnych rzeczy. Ale to jest diagnostyka, natomiast dużo więcej zarzutów mam do drugiej strony. No właśnie, o to chciałam też spytać o terapię. Tak? Dlatego, że tutaj nie ma dobrych podstaw w ogóle do tego, żeby to robić. Tak? Idea, która za tym jest dość prymitywna i w zasadzie ona się nie trzyma w nauce o ludzkim organizmie, dlatego że idea biorezonansowa jest troszkę taka, będę upraszczał bardzo mocno, ale nie chcę w to wchodzić w szczegóły, bo one są dosyć złożone. Idea jest taka, że jeżeli jakieś, nazwijmy to w uproszczeniu, częstotliwości są wykrywalne w ludzkim organizmie w jego stanie zdrowia, okay, to jeżeli my je podamy temu organizmowi, jak jest chory, tak, w odpowiedni sposób i mocno, jak mocno to jest odrębna kwestia, to, że naciągniemy jakby ten mechanizm do tego miejsca i że to nas uzdrowi. Tak?
najczęściej, jeżeli w ogóle jest ten pozytywny efekt, to on się nie utrzymuje. Dlatego, że myśmy być może naciągnęli te mechanizmy częstotliwościowe zdrowia do tego stanu, którym bać zdrowi, ale my nie zbudowaliśmy środowiska do tego, żeby to się utrzymało. Dlatego to przeciąganie tymi prądami, najczęściej te ludzie, którzy to sprzedają, to jest, a musisz przyjść więcej razy, a to trzeba powtarzać, a to i tak dalej. Najczęściej wynika samo tego proponowanie, że to tak robić i tak dalej, znaczy to już świadczy o tym, że ta metoda jest bez zrozumienia jakby zdrowia jako takiego, tak? Jest metodą próby przeciągania i może w końcu zaskoczy. Tak? Tylko że to jest na takiej zasadzie, jakbyśmy brali na chroniczny ból głowy, byśmy brali APAP i może kiedyś sam organizm zaskoczy. Tylko że to już bierzemy 3. rok i zaczynamy go brać profilaktycznie. Ja znam takich ludzi, którzy zaczynają brać profilaktycznie, bo wiedzą, że ich głowa później będzie boleć, a że muszą być jakby sprawni i tak dalej, to biorą już od rana któryś rok z rzędu. Tak? I oczywiście no, możemy chodzić na ten biorezonans, tak jak i do tego terapeuty manualnego i co chwila te powięzi rozluźniać. Tylko po 3 latach ja pytam, a co się poprawiło, tak? No ale się lepiej czuję, jak jestem 2 razy w tygodniu u terapeuty. Tak samo mogę się lepiej czuć, jak jestem po sesji od czulania, od alergii na biorezonansie, tak? No i niektórym ludziom to pomaga na jakiś czas, tak? Po czym znowu muszą pójść i znowu się odczulić. No i uważają, że problem załatwili. Z mojego punktu widzenia niczego nie wyleczyli, tak? Próbują coś tam przeciągać. Pytanie jest zawsze wtedy, ile krzywdy sobie robią, bo na pewno tracą czas. W tym czasie ten organizm się nie regeneruje. To jest jedna rzecz, ale jest pytanie, ile się dzieje procesów degeneracyjnych dalej, których nie zatrzymali tą terapią, czyli innymi słowy zaczynają robić coś takiego, co ja nazywam maskowaniem symptomów. Tak? Organizm będzie ci dawał do zrozumienia, że coś jest z tym nie tak, a ty maskujesz symptomy. I często, jeżeli nie rozumiemy, co robimy, to idziemy do terapeuty manualnego i maskujemy symptomy, że nam się powieść usztywnia, bo on nam rozluźni. Okay? Przez tydzień jest w porządku, a potem znowu się zaczyna usztywniać i jest dalej. Maskujemy symptomy. To samo idziemy na ten biorezonans do tego odczulania alergii. No nie mamy symptomów alergii przez jakiś czas, cieszymy się bardzo, bo nam się lżej żyje. No myśmy zamaskowali symptom, my niczego nie wyleczyliśmy, nie zaczęliśmy nawet leczyć, my maskujemy symptom. Jak będziemy maskować symptomy bardzo długo, to ten symptom się nasili i wyjdzie, jak homeopaci pokazują z ich obserwacji, gdzie indziej, w innej części organizmu, w dużo bardziej niestety groźnej i trudniejszej do wyleczenia formule. Tak? Dlatego homeopaci pokazywali, że może czasami lepiej mieć jakąś przesuszoną skórę, która nam mówi o tym, że nasze warunki są nieoptymalne, niż mieć raka wątroby. Tak? I wydaje się to idiotyczne dla każdego lekarza i tak dalej, bo jak jedno się ma do drugiego, przecież tu jest jeden lekarz od tego, a drugi od tego, jest dermatolog i gdzie my się tutaj w ogóle z tym ciśniemy, ale tak to działa. My jesteśmy bardzo złożonym organizmem i musimy patrzeć na to, że symptom oprócz tego, że jest niewygodny, to jest niewygodny między innymi po to, że my uleczymy rzecz, wtedy nie będziemy mieli tego symptomu, ale jeżeli uleczymy symptom, to niestety robimy coś złego dla siebie. Tak, ja wychodzę z założenia, że symptom jest informacją i trzeba ją odebrać i zrozumieć. Wtedy on ma szansę zniknąć. Jeszcze wracając do tej metody biorezonansowej, ale jeśli uczynić by ją elementem takiego większego planu powrotu do zdrowia z włączeniem tych elementów, o których mówiliśmy, to wtedy ma to sens, tak? No ma, tylko pytanie, kto będzie tym zarządzał? Jeżeli ta sama osoba, czyli sam pacjent zaczyna mieć ochotę, żeby zrozumieć tak wiele rzeczy, to tak, to jak najbardziej, to wykorzystujmy te wszystkie rzeczy, które są dostępne i starajmy się patrzeć, one zwykle, ponieważ one funkcjonują i są używane i są sprzedawane, oferowane, to trzeba założyć, że jakiejś części ludzi one pomogły. Teraz, co to pomogły oznaczało, to my jeszcze nie wiemy, ale przynajmniej pomogły, więc ja nie wyrzucam ich do kosza, czy nie mówię te dobre, te złe, tylko mówię, jak zrozumieć ten element, albo co w nim jest takiego ważnego może być dla mnie, czy w mojej sytuacji, z czego warto skorzystać,
ale też rozumieć, jakie to ma ograniczenia i nie zaufać ślepo tylko tej jednej rzeczy, tylko jeśli dla mnie jest na danym etapie czy w danym momencie korzystne, żeby z tego w jakiś sposób skorzystać, tak, się nie chcę powtarzać, to wtedy tak, natomiast my musimy wiedzieć, co robimy, tak, i tutaj niestety problem jest taki, że jest kłopot z tym przewodnikiem, który ma nas poprowadzić, co tutaj po kolei robić i nam ma pomóc zrozumieć, jak to wszystko razem zjeść i jeszcze najczęściej jesteśmy gdzieś w kiepskim stanie, w bólach, nie mamy pieniędzy, bo najczęściej to się też z tym wiąże, tak, przestraszeni, odrzuceni przez część jakby, nie wiem, rodziny, znajomych i tak dalej, różnie traktowani. To jest ciężka droga, tak? Ale może właśnie taka ma być, nie wiem. No, ja z własnego doświadczenia wiem, że na tej drodze bardzo dużo się nauczyłam i też jakby zmieniła zupełnie sposób, w jaki żyję i też miałam inne plany życiowe. Jestem w innym mieście, aczkolwiek z tego akurat jestem zadowolona, bo wydaje mi się, że Gdańsk jest jeszcze w miarę takim przyjaznym Ja jestem urodzony w Gdańsku, także miło mi. Tak. Aha, no dobrze. Dobrze, panie Pawle, to może na dzisiaj skończymy. No już Tak, trochę ja nam się już udało pogadać. Tak, ja już więcej informacji nie przyjmę, już tak. Dobrze. Dobrze, wie pan co, to może pan, nie wiem, czy tylko nie wyszło, że pan nagrywa, bo ja z tego wszystkiego chyba zapomniałam włączyć, ale W każdym pan razie nagrałem. No,